Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy sobie o tym, co tam ciekawego w świecie filmów, seriali, nagród, serwisów streamingowych, czyli krótko mówiąc, co tam w Hollywoodzie. Więc rzeczywiście będzie się dużo dzisiaj działo. Lancel, cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Jak najbardziej. Cześć, Wiktor Z. Dzień dobry wszystkim. Marcinie, tobie też. Co tam u ciebie? U mnie wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. Niedziela mija nawet nie najgorzej, bo tylko przez pół dnia padało, także jest całkiem, że tak powiem, wesoło. Dodatkowo jeszcze kolega mnie odwiedzi, także bardzo się dużo dzisiaj działo. Jason Kruger, witam bardzo serdecznie. Jurek, też fajnie, że jesteś. Wiktor Z, powiem ci ciekawostkę a propos twojego kanału, że dzisiaj jadę w autobusie, siedzę sobie i przysiada się babka, wyjmuje telefon, słuchawki i odpala twojego live'a. No i stary, zrobiłeś mi dzień. Dziękuję bardzo. Jestem niezmiernie z tego faktu zadowolony. Droga Wicko, jeżeli przypadkiem jesteś może na live'ie, obojętnie na której platformie, daj znać, bo rzeczywiście jest to niesamowita sprawa. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Postalowy świr, panie i panowie, mój pierwszy i najstarszy wspierający. Coś pięknego. Dziękuję bardzo jeszcze, Adaś, że jesteś niesamowity. I jeszcze Latosek, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, fajnie, że się pojawiłeś. Dzisiaj pomówimy sobie, bardzo dużo mamy tematów tak naprawdę, oprócz tego, że jak tutaj widzicie, są płyty, więc pokażę wam moje nowe nabytki. Będzie oczywiście Amazon poleca, no bo jak żeby inaczej. Pomówimy sobie również o tym, że rewolucja w dziale filmowym platformy Netflix, czy idzie lepsze? O tym będzie jak najbardziej. Będą nowości majowe na Sky Showtime. Panie i panowie, są problemy z nowym filmem Francisa Forda Coppoli, czyli Megalopolis. Nikt go nie chce dystrybuować, bo wymaga to 100 milionów nakładów. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła datę Oscarów przyszłorocznych, o tym będzie chwileczkę. Dłużej zatrzymamy się przy CinemaConie, ponieważ to był konwent i tam mnóstwo rzeczy były ogłoszonych, począwszy od filmów biograficznych, przez balerinę z Johna Wicka. Oczywiście troszeczkę dowiedzieliśmy się o planecie małp, o Smurfach, Transformerach, G.I. Joe i tak dalej. Nie zabraknie oczywiście komiksu dla tych wszystkich, którzy kochają, więc będzie o tym, że nowe żółwie, panie i panowie, nowe żółwie powstaną. Margot Robbie postanowi zagrać w Monopol. Chyba się jej spodobały rzeczywiście gry. Będzie też smutna wiadomość, bo wiadomo, Peselonio Szukasz odszedł od nas O.J. Simpson, panie i panowie. Zmiany w PISF. Minister kultury odwołał dyrektora. Akademia Pana Kleksa trafi na Netflixa, więc będę miał możliwość w końcu nadrobić. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej blokady geograficznej. Będzie nowa wersja, oczywiście, że musi być nowa wersja filmu Uciekinier z Arnoldem Schwarzeneggerem i jest wybrany już oczywiście nowy Uciekinier, nomen omen. Pomówimy sobie o drugim sezonie i nie tylko, ale drugim sezonie między innymi serialu Monarch, czyli Godzilla i kilka innych potworasów. Nowy, straszny film. O tym będzie oczywiście, pomówimy sobie o Blair Witch Project, a także o 28 lat później, więc tych rzeczy rzeczywiście bardzo dużo, a i jak zawsze będą też shorty, a także złowione w sieci. Dzisiaj rzeczywiście mam coś dla was specjalnego. Cześć Adale, witam bardzo serdecznie i witam również Sasika. Więc fajnie, że jesteście. Słuchajcie, tematów dzisiaj całe zatrzęsienie, więc nie będę przedłużał, więc tak, pokażę wam moje nowe filmy. Powiem tak, zanim wam pokażę, co tutaj mam, za te wszystkie, to już mówię od razu wam, dzisiaj miałem nagrać vloga tak naprawdę, ale się nie udało, bo padało. Za te wszystkie filmy, które wam tutaj zaraz pokażę, panie i panowie, w sklepach charytatywnych wydałem astronomiczne 11 euro. Zgadza się. Więc zaczynamy i lecimy. Część filmów już mam, ale to po prostu albo na przykład dokupiłem wersję Blu-ray, albo wersję dwupłytową, coś, co może mi się spodobać. Zaczniemy od, to się nazywa, bardzo przepraszam, ale mój irlandzki jest tak koszmarny, że pewnie to jest źle wymienione. Tick a Block, pewnie, może Teka Block to się mawia. W każdym razie jest to występ lokalny tutaj grupy, to są grupa pantomimiczna, może nie bardzo, coś takiego jak Mapety, na takiej zasadzie to jest bardzo fajny taki występ. Byłem na premierze i miałem tą płytę wiele lat temu, ale komuś pożyczyłem i teraz wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że w sklepie charytatywnym odkupiłem swoją wersję. Pożyczyłem i nie było. Panie i panowie, Vin Diesel, Pacifier, czyli w oryginale filmie tym miał wystąpić Jackie Chan, ale się nie udało. Ten film widziałem w kinie, tak dawno to oczywiście było. Dalej, Toy Story, pierwsza część. Mam chyba trójkę, a teraz mam jedynkę. Ja się za chwilę okażecie również dwójkę.
jeżeli chodzi o tytuły, podrzucacie mi, nie pamiętam. Rush, panie i panowie, tutaj film z Chrisem Hemsworthem i Danielem Brühlem w rolach głównych. To jest oczywiście DVD, taka fajna rzeczywiście okładka, więc możecie dawać. Cześć Czasku, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Dalej, panie i panowie, Tożsamość Borna, ale ta z lat bodajże 80. Richard Chamberlain i Jacqueline Smith, 3 godziny i chyba 5 minut, albo 3 godziny bez 5 minut. Lecimy dalej. Pracownik miesiąca, Employee of the Month, panie i panowie. Tutaj proszę bardzo, widzicie. A czemu ta ostrość tak się ciągle włącza, rusza i w ogóle przecież jest zablokowana? No nieważne, mniejsza o większość. Więc to jest kolejna komedia. Mój syn jest wielkim fanem Barcelony. Jest wielkim fanem Barcelony i jest wielkim fanem Rakowa Częstochowa, ponieważ obie te drużyny mają kolory niebiesko-czerwone, tak samo jak i jego klub sportowy, w którym trenuje, czyli Soccer Goals Academy, ma kolory niebiesko-czerwone. Tak samo jest fanem Manchester City, ponieważ w Manchesterze City gra Haaland, a Haaland ma taką samą fryzurę jak mój syn, ale mniejsza o większość. Take the ball, pass the ball. To jest dokument oczywiście o Barcelonie i o tej Barcelonie z najlepszych swoich czasów, kiedy tam oczywiście był Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, Henry, Guardiola, Alves, Puyol, Abidal, Eto'o, Cruyff, Gudjohnsen, Valdes, Capello, więc rzeczywiście świetna sprawa. No wiadomo, czasami filmy dokumentalne są również ważne do obejrzenia. Kolejny film mojego syna, oczywiście będę oglądał z nim. Transformers The Animated Series. Proszę bardzo. To chyba ze 3 odcinki mi się wydaje, no ale tak to jest. I jeszcze ostatni film mojego syna, czyli Scooby-Doo Haunted Hollywood. Lego. Oczywiście, bo wiadomo, że wszystko co Lego, no to musi być super rewelacja i tak dalej. Cześć Katarzyna, witam Cię bardzo serdecznie. Zamielska, widzę, że już coraz więcej osób dołącza na Instagramie. Bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy. Teraz coś dla mnie. Ralf Demolka w internecie, taki chyba jest polski tytuł, druga część Ralfa Demolki. Już wczoraj obejrzeliśmy i żeśmy się bardzo fajnie bawili. Tutaj jest tylko i wyłącznie płyta Blu-ray, ponieważ mam ten film na DVD, ale stwierdziłem, że na Blu-rayacie był, no taka, ktoś po prostu wyrzucił, Shrek Forever After, czyli domyślam się, że to jest 4. część. Niby The Final Chapter, ale my wiemy dokładnie, że to nie jest The Final Chapter, bo jeszcze będzie kolejny Shrek powstawał. I panie i panowie, tutaj jeszcze jest Scarface, czyli Człowiek z blizną. Mam ten film, ale akurat to jest wersja, panie i panowie, 2-płytowa, więc mnóstwo jest ciekawostek, mnóstwo dodatków, a wiadomo, że takie tygryski jak ja i wy, to lubimy najbardziej. Lecimy dalej. Film z Dustinem Hoffmanem i Tomem Cruise'em, genialne kino, Rain Man, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Polecam wszystkim, jeżeli jeszcze nie było wam dane zobaczyć, to trzeba. Jedyny film w kategorii James Bond, którego mi brakowało, czyli Spectre, jak to woli. Królowa Lodu. Two Movie Special Edition. Mam jedynkę, teraz mam jedynkę i dwójkę w jednym opakowaniu, a nie jest to rzeczywiście jakiś taki wielki film, wielka produkcja, żeby trzeba było mieć inną wersję. Hey Leo, jak się masz? My name is Borat, bo rzeczywiście jeszcze nie miałem. Chyba z wcieleń Saszy Barona Cohena Borat mi się najbardziej podoba, bo Ali G i zdecydowanie Bruno niekoniecznie, ale akurat Borat jak najbardziej. Tutaj mam wersja jednopłytowa, co prawda, ale film nagrodzony 6 Oscarami. Oliwier, panie i panowie. Może jakoś tutaj kamerkę odpalę osobną na to kiedyś, żeby to rzeczywiście było, ale widzicie, Oliwier, proszę bardzo. I teraz kilka bajek, mam nadzieję. Auta, druga część, proszę bardzo. Kingpin, to jest chyba tytuł Kręglogłowi, jeżeli mnie pamięć nie myli. Film sprzed wielu, wielu lat z Woodym Harrelsonem i Randy Quaidem. Proszę bardzo. Co tam mam dalej? Druchny bodajże, taki jest polski tytuł, Bridesmaids. To rzeczywiście kilka fajnych jest osób i dodatkowo Extended Edition. Tutaj rzeczywiście jest, widzę, że Melissa McCarthy między innymi, więc jest dużo śmiechu. Mam nadzieję, akurat tego filmu jeszcze nie widziałem. Toy Story 2. W tym momencie, jeżeli chodzi o Toy Story, to już jestem ogarnięty, mam już wszystko. Zaskoczy to tutaj was, ale tak, widziałem ten film w telewizji i podobał mnie się. Footloose, ale nowa wersja. Rzeczywiście w miarę fajnie to układ hołd jest dla oryginału. No i na koniec ostatnia płyta, czyli Denzel Washington, a także Julia Roberts, Raport Pelikana, proszę bardzo. To jest rzeczywiście, to są moje zakupy i te wszystkie filmy, panie i panowie, kosztowały mnie, jak wam już mówiłem wcześniej, 11 euro. A to dlatego, że na przykład w jednym sklepie za płytę mówili, ok, no to będzie euro,
w innym sklepie mówili, o proszę bardzo, dwupłytowa, więc będzie po euro za płytę, więc będzie 2 euro, a w jeszcze innym sklepie mówili, a no to mamy taką cenę, że 5 płyt za euro. Więc na przykład możecie sobie wyobrazić, że mam 5 płyt za euro, więc całkiem rzeczywiście sensownie, całkiem rzeczywiście jest. Tutaj Blosek mówi, że coś tnie, panie i panowie. Dajcie znać, czy tnie, czy to jest rzeczywiście u niego, czy u mnie, czy może rzeczywiście coś się dzieje. Więc to są moje filmy. Dobrze jest, że tutaj produkcji, których nie widziałem, jest bardzo, bardzo mało, bo moja szafka z pułkownikami tak bardzo rośnie, że aż po prostu się boję. No po prostu boję się, że rzeczywiście nie było ich za dużo, więc tak to jakoś, panie i panowie, wygląda. Dobrze, panie i panowie, lecimy dalej, bo czas nie stoi, czas rzeczywiście trzeba śmigać. Słuchajcie, teraz Amazon poleca. Amazon poleca, jest to dział, gdzie ja wrzucam wam kilka propozycji oczywiście od Amazona w dobrych, przystępnych cenach, czy to na Blu-rayu, czy na 4K, czy na zwykłe DVD. Ważna sprawa, wszystkie filmy, które tutaj wrzucam, cześć Kasia, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Wszystkie filmy, które tutaj wam wrzucam, one mają polską wersję dialogową, albo lektor jest, albo są napisy, albo jest dubbing, różnie to bywa, w każdym razie wszystkie i wszystkie te produkcje, które wam tutaj wrzucam, polecam. Mogę polecić, mogę śmiało powiedzieć, słuchajcie, nie ma problemu, to nie są filmy Patryka Wegi, mogę jak najbardziej te filmy wam polecić i jest dobrze. Więc na początek film, a właściwie cały zestaw filmów. Ja linki do tego wrzucam na czacie, one są też dostępne oczywiście w opisie, także możecie sobie śmigać. Pierwszy film jest to produkcja dosyć zacna według mnie, a muszę wam udostępnić przecież ekran, byłoby dobrze, jakbyś to pani majster zrobił. 4 filmy i udało się za pierwszym razem, super. 4 filmy, czyli Lethal Weapon, Zabójcze broni, 1, 2 czy 4 na Blu-ray, panie i panowie, za 112 zł i 25 groszy możecie ogarnąć, albo za DVD za 79 zł i 99 groszy. Oczywiście tutaj chyba Zabójcze broni nie trzeba nikomu przedstawić. Oscar nominated Lethal Weapon. Proszę bardzo, nawet nie wiedziałem, że były nominowane, ale domyślam się, że to pewnie pierwsza albo druga część była nominowana w kategoriach technicznych, więc możecie sobie obejrzeć. Ważna sprawa, te wszystkie płyty, które wam tutaj proponuję, no to niestety, jeżeli, drogi widzu, droga widzko, oglądasz ten odcinek w 2028, jest już duże prawdopodobieństwo, że te płyty się wyprzedały, więc jeżeli chcesz kupić po takiej cenie, jaką akurat ja tobie tutaj prezentuję, no to trzeba skorzystać jak najszybciej, bo krótko mówiąc, jutro, pojutrze może się okazać, że już tych filmów nie ma dostępnych w takiej cenie. Zdarza się, tak po prostu to jest, nic na to nie poradzimy. Dobra, dalej lecę z kolejnym. Tutaj tak naprawdę nie pamiętałem. Przyznam, że nie pamiętałem, czy był polski tytuł, czy nie, ale stwierdziłem, że tam jak najbardziej. Bodyguard, panie i panowie, z Kevinem Costnerem oczywiście i z Whitney Wetną chustką na Blu-rayu za 40 zł 67 groszy, jak widzicie. Możecie sobie spokojnie ogarnąć. Bardzo żałuję, przyznam wam, że nie doszła ta druga część do skutku. Bo z tego co pamiętam, co mówił Kevin Costner, w drugiej części miała się pojawić księżna Diana. No niestety wiadomo, że wypadek przeszkodził i nie ma jej. No ale druga część nie powstała. Może powstanie, coś tam Kevin Costner przybąkuje. Zobaczymy, jak ten jego western, który będzie prezentowany podczas festiwalu w Cannes się sprzeda. Jeżeli rzeczywiście będzie dobrze, no to pewnie będzie jakaś kasa na to, żeby można było cokolwiek więcej zmienić, a jeżeli nie, no to trudno mówi się. Trudno darmo, więc to jest Bodyguard, a na trzecia propozycja, panie i panowie, ode mnie dla was, to jest Overboard. Z tego co pamiętam, to polski tytuł to jest Za burtą. Stary film sprzed bardzo wielu lat. Goldie Hawn i Kurt Russell, jeszcze widzicie, jacy młodzi, piękni i cudowni. Wiem, że nie mówi się o tym, że młody, piękny, ale tak to akurat jest. Tutaj jest wersja DVD, a czemu na Blu-rayach się nie pokazało? Pewnie na Blu-rayach się, znając życie, może być, proszę bardzo, lepsza wersja, 52 zł 99 groszy na Blu-rayu albo 38 zł 34 grosze na DVD. To już tylko i wyłącznie zależy od was i oczywiście muszę powiedzieć, że to jest w ten sposób zrobione, że kiedy sobie stwierdzicie, chcę sobie kupić ten film, no to z racji tego Amazon mi kilka grociszy odpali i akurat ja jestem bardzo
z tego zadowolony. No, nie tylko samym AdSense'em człowiek żyje. Mam ten zestaw filmów Zabójczej broni na Blu-ray, tylko ja to kupiłem z rok temu, jak jeszcze chodziło za 99 zł. No widzisz, to się zmienia cały czas, bo tak naprawdę jest w tym momencie jest taka cena, a może się okazać oczywiście za chwilę, że coś się stanie i znowu będzie promocja, bo no wiadomo, w tym momencie Australia się pozbywa filmów DVD, a może się okazać niedługo, że no w tym momencie już Eurazja na przykład, co nie? Albo jakoś tak, także tak to wygląda, no ale mam nadzieję, że nie jest źle. Yy, aha, u Ciebie 720 bez przycisku, no bo to akurat jest nadawane w 720, to akurat, bo używam aplikacji Restream i oni to transmitują w 720p. Także w ogóle napiszcie, bo jestem ciekaw, bo napiszcie, na jakim urządzeniu oglądacie. Czy to jest konsola, czy to jest komputer, telefon, czy telewizor, bo ostatnio według wszelkich statystyk coraz więcej osób ogląda YouTube'a na telewizorze. Stąd właśnie jest ciśnienie na to, ażeby było coraz więcej produkcji w 4K. Taki rzeczywiście jakiś pomysł jest wewnętrzny YouTube'a, no ale to wiadomo, że tak to jest. Słuchajcie, zaczynamy od Netflixa, bo na Netflixie się sporo dzieje, mam nadzieję. Rewolucja w dziale filmowym platformy Netflix idzie lepsze, jak podaje nam The Hollywood Reporter. No i to rzeczywiście jest ciekawe. Słuchajcie, 1 kwietnia oficjalnie szefem projektów filmowych platformy Netflix został Dan Lin, producent dylogii To, Sherlocka Holmesa i animacji Lego Przygoda. I od razu zabrał się do przeprowadzania rewolucyjnych zmian. Dan Lin jeszcze przed formalnym objęciem stanowiska rozpoczął głęboką reorganizację działu filmowego. W jej ramach część osób straciła pracę. Bardzo to jest popularne ostatnimi czasy. Sztuczna inteligencja dużo robi. Sam dział produkcji filmowej został podzielony. Od teraz każdy gatunek filmowy będzie miał swoją własną komórkę organizacyjną. No i jest ciekawie. Za filmy akcji, horrory, fantasy i sci-fi odpowiadać będzie Ori Marnur. Okej, no to akurat te nazwiska nam nic nie mówią. Dotychczas w dziale filmowym istniał podział ze względu na budżety średnie, duże i z jednej strony małe do średnich budżetów z drugiej strony. Danin chce skupić się na produkcjach ze średnimi budżetami. Będzie więcej filmów w gatunkach, które najchętniej są oglądane, jak komedie. Oczywiście wciąż realizowane będą prestiżowe projekty pod sezon nagrodowy oraz po kilka wysokobudżetowych produkcji mających być wydarzeniami sezonu. No i oczywiście to nie jest nic nowego, bo rzeczywiście tak to jest, że no, komedia u mnie też, jeżeli nieraz pytacie, a jaki jest twój ulubiony gatunek? No komedii mam akurat najwięcej, chyba zaraz przed kinem albo komiksowym, albo przed kinem akcji. Cieszy mnie, że akurat są desygnowane osoby w tym kierunku, że rzeczywiście ty i tylko i wyłącznie będziesz odpowiadać za to, chociaż z drugiej strony, jeżeli na przykład mamy faceta, który odpowiada za akcje, horrory, fantasy, sci-fi, no to dosyć tego dużo, biorąc pod uwagę. Tutaj też mamy te thriller, dramat i kino familijne, no czy osoba, która robi kino familijne, musi się znać na thrillerach? No niekoniecznie. A tutaj filmy świąteczne dla religijnej widowni oraz young adult, no sami ocencie, jak to jest. No ja jestem zbudowany tym, że cokolwiek się dzieje, że mimo wszystko, no bo wiadomo, oni mają konkurencję coraz większą, bo zaraz pomówimy oczywiście o Sky Showtime, chociażby na polskim rynku, no ale wiadomo, że teraz jest Paramount Pictures, prawda, jest do przejęcia i ktoś to na pewno kupi. No, w tym momencie kolejne są platformy. Tutaj mówi się już o konsolidacji kolejnych rzeczywiście streamingów. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że Netflix nie straci, bo chyba ostatnio już pozycję numer 1 na rynku stracił na rzecz Disney+. Dobra, już tutaj patrzę, co się dzieje. Tablet, tutaj pisze Lancel, już Jure Piota również tablet, Lancel, tablet, ewentualnie komórka, dobrze, komputer, ale czasami odpala na telewizorze głównie jak coś piekę, u mnie tablecik, na laptopie albo na telefonie i dobrze jest. Sekundkę, bo coś mi się tutaj dzieje, ein moment. No i już wiadomo, jak to jest, jak się dzieciaki dobijają, to trzeba z nimi oczywiście pogadać, trzeba pewne rzeczy ogarnąć. Dobra, lecimy dalej. Sky Showtime, panie i panowie, Sky Showtime, wiadomo, że czasami wam wrzucę, co tam się u nich dzieje.
No, oni mówią, że ostatnimi czasy coraz bardziej będziemy wchodzili w produkcję. Zobaczymy, czy tutaj coraz więcej jest produkcji oryginalnej, czy mimo wszystko cały czas licencja i wrzucamy to, co tam gdzieś rzeczywiście ktoś może pokazać. No, różnie z tym będzie. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie najgorzej. Jest to informacja nadesłana przez Sky Showtime. Już w maju z drugim sezonem serialu powróci jedna z ulubionych rodzin Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Więc popatrzmy, co tam się dzieje. Maj w Sky Showtime nowe seriale. Rodzina Stallone, panie i panowie. Kto jest wielkim fanem Sylwestra Stallone? Ja. Kto ogląda ten serial? No nie. Jakoś akurat nie jestem fanem reality show. Widzę, że Sylwester Stallone dalej jest Jennifer Flavin. No, rzeczywiście piękna sprawa. Co dalej? Kontynuacja seriali. Piszcie, które oglądacie. Boat Story. W tym momencie jest to kolejny sezon. Gdy dwoje ubogich nieznajomych, Janet i Samuel, przypadkiem znajdują mnóstwo prochów na zniszczonej łodzi, oboje nie mogą uwierzyć w swoje szczęście. No, ja bym polemizował, no ale nieważne. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Apples never fall. No, niech tak będzie. Gentleman w Moskwie. Dramat historyczny z Ewanem McGregorem i Mary Elizabeth Winstead w rolach głównych. Nowe odcinki tutaj, jak widzicie, są podawane akurat. Nowy odcinek co tydzień wyłącznie Sky Showtime, a odcinek finałowy będzie premierę miał 23 maja. Star Trek Discovery, no czyli to rzeczywiście serial, który już jakiś czas temu sobie śmigał. Nowe odcinki co tydzień, a premiera finałowego odcinka w serwisie 7 czerwca. Maj w Sky Showtime filmy, proszę bardzo. Egzorcysta, Wyznawca. Wiecie, że ja w ogóle tego jeszcze nie oglądałem? Poczekaj się, masakra, normalnie masakra. Witam bardzo serdecznie, bo widzę, że Wojtek dołączył i Marcysia, cześć, witam was bardzo serdecznie. Trzasku pisze, że Fallout i Parasite the Grey. No, rzeczywiście dobre ponoć produkcje. I to tyle, słuchajcie. No to muszę powiedzieć wam, że ten maj w Sky Showtime wygląda ubogo, co by tutaj nie mówić. Niekoniecznie jest to rzeczywiście rzecz, którą można byłoby się pochwalić. W ogóle, no wiem, że mamy mnóstwo tych wszelkiego rodzaju platform streamingowych. Napiszcie, tak czy nie. Kto z was, czy subskrybujecie Sky Showtime? Tak lub nie, bo jestem ciekaw rzeczywiście, jak ta platforma się gdzieś tam plasuje pomiędzy tymi wszystkimi Netflixami, Amazonami, playerami i tak dalej, i tak dalej. No ale muszę powiedzieć wam, że ta rozpiska no nie napawa nagle, żeby rzeczywiście stwierdzić, ok, no to ja chcę tę platformę sobie ogarnąć, no bo tutaj patrzę, Universal jest DreamWorks, Sky, Peacock, Nickelodeon, Showtime, Paramount Plus, Paramount Studio. Mnóstwo tego, a rzeczywiście nie podają, co wrzucają do tej swojej biblioteki, no bo to jest rzeczywiście słaba sprawa, że dodają tylko jeden film, no ale tutaj widzę, że chyba jesteście zgodni. Strupson nie, znaczy ja oczywiście nie subskrybuję, Wiktor nie, Sasik nie, Adalet nie, ale widzę, że Lancel szaleje, Lancel tak. No a akurat ja z racji tego, gdzie mieszkam, nie mam dostępu do Sky Showtime i w sumie chyba nie płaczę z tego powodu, chociaż z drugiej strony, gdybym chciał, to bym mógł, bo mam VPN-a i mógłbym pewnie sobie ogarnąć. Jurek pisze, nie chyba, że jakaś platforma obniży loty, to wtedy się zastanawię, czy oglądać. No, czyli w tym momencie wszystko jasno. Ja nie tak dawno sobie odnowiłem Amazona Prime'a. Panie i panowie, 49 zł za rok. Piękna sprawa, nie mogę powiedzieć, że rzeczywiście za taką cenę nie warto. Ale czy nie warto, to jest dobre słowo i na pewno się zastanawia nad tym Francis Ford Coppola, ponieważ jego Megalopolis to jest produkt, to jest właśnie produkt pasji, można by powiedzieć, film pasji. Sam wyłożył kasę na produkcję tego filmu, on sam zrobił. No i teraz tylko jest problem. Trzeba, żeby ktoś ten film dystrybuował i rozreklamował. Reżyser twierdzi, że $100 milionów to jest rzeczywiście kasa potrzebna, ale o tym będzie za chwileczkę. Oczywiście to jest artykuł The Hollywood Reporter. Francis Ford Coppola pokazał niedawno przedstawicielom branży filmowej swoje nowe dzieło Megalopolis. Jak donosi The Hollywood Reporter, reżyser spodziewał się, że dość szybko po pokazie podpisze kontrakt na dystrybucję. Tak się jednak nie stało i wygląda na to, że droga na ekrany kinowe nie będzie łatwa. No więc rzeczywiście może być nieciekawie. Megalopolis to opowieść o utopijnej wersji Nowego Jorku. Miasto zostaje zniszczone w wyniku wielkiej katastrofy. Teraz trwa proces odbudowy, dochodzi do starć dwóch wizji nowego miasta. Z jednej strony jest idealistyczny architekt grany przez Adama Drivera, z drugiej strony jest pragmatyczny burmistrz Giancarlo Esposito, ostatnio bardzo popularny.
Całość opowiedziana jest przy użyciu wielu odniesień do Rzymu w czasach upadku republiki i narodzin cesarstwa. No więc jak najbardziej brzmi zawodowo, brzmi poważnie. No jest to ambitny skądinąd pomysł. Francis Ford Coppola wydał na Megalopolis z własnej kieszeni $120 milionów. Dużo. Chociaż z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ostatnimi czasy mamy mnóstwo filmów, które tam kosztują po 200, 300, a nawet $500 milionów, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, kropla. Wydał $120 milionów po tym, jak nikt z Hollywood nie chciał wyprodukować jego dzieła. Liczył jednak, że któraś z wytwórni pokryje budżet na promocję, a ten zdaniem Coppoli nie może być mały. Według The Hollywood Reporter reżyser chciałby, żeby na promocję filmu w Ameryce wydano $40 milionów, zaś promocja na świecie miałaby kosztować od 40 do 60 milionów dolarów. Mają rozmach. Tak, dokładnie. Sekundka, tutaj pauza, bo żeby nic się nie działo. To są budżety, których nie są w stanie zorganizować mniejsi gracze, zaś duże wytwórnie boją się, że Megalopolis jest kinem zbyt eksperymentalnym, by uzasadnić takie koszty. Jak powiedziała jedna z osób, która była na pokazie, wszyscy kibicujemy Francisowi, ale jest też aspekt biznesowy, panie i panowie. I słuchajcie, ja tylko zerknę, bo z tego, co czytałem, to obsada jest niesamowita. Słuchajcie, Adam Driver, Natalie Emanuel, Forest Whitaker, Lawrence Fishburne, zobaczę w ogóle pełną listę twórców, będzie szybciej i łatwiej. John Voight, Aubrey Plaza, no pięknie, tylko patrzę oczywiście na znane, że tak powiem, nazwiska jak najbardziej. Chloe Filman, Shia LaBeouf, Talia Shear, Jason Schwartzman, Katrin Hunter, James Remar, Dustin Hoffman, no reszty, no. Charlie Talbert jeszcze tutaj rzeczywiście jest, Linda Boston, no i tutaj mamy takie, powiedzmy, mniej znane osoby, ale słuchajcie, no nie jest źle rzeczywiście, jest bardzo intrygująco, jeżeli chodzi o obsadę i czemu tego nikt nie chce. Tutaj mi się wydaje, akurat powraca po raz wtóry to moje stwierdzenie, które dobrze znacie, że gdyby między innymi Francis Ford Coppola, Martin Scorsese czy Oliver Stone zaczynali dzisiaj, no to właśnie taki by ich los czekał. A masz film, a jest on, że tak powiem, konkurencyjny, możemy go sprzedawać, możemy zarobić na nim? Nie, to dziękuję bardzo. Twoja wizja niekoniecznie nam się podoba. No ja chciałbym zobaczyć ten film. Ja może nie bardzo jestem tym zainteresowany, tak na zasadzie muszę ten film zobaczyć, bo ostatnimi czasy starzy twórcy coś nie dojeżdżają. Popatrzmy tylko na Ridleya Scotta, niekoniecznie to wszystko wygląda super. Martin Scorsese też dużo bardziej obniżył loty. Francis Ford Coppola, który z jego filmów był ostatnimi czasy, można powiedzieć, dobrym, sensownym, ciekawym. Zobaczmy pełną tutaj filmografię, zobaczę, co jest w jego dorobku jako reżysera. No, Distant Vision z 2015. Ktoś słyszał? Niekoniecznie. Z 2011 roku film pod tytułem Twixt. Pokażę wam w ogóle to. Też niespecjalnie. Tetro to 2009, Młodość Stulatka 2007, Zaklinacz Deszczu The Rainmaker 97 i Jack 96. Ostatnim mega wielkim hitem, jakby na to nie patrzeć, to jest Dracula z 92 roku. A to jest, panie i panowie, 32 lata temu. Więc rzeczywiście no coś tutaj jest na rzeczy, bo nie będę teraz oczywiście wchodził i sprawdzał każdy z tych filmów, ale domyślam się, że nie były to produkcje wysokobudżetowe, nie były to filmy, które zarobiły wiele kasy albo po prostu dostały Oscara, Złotą Palmę, czy chociażby były nominowane do Złotego Węża. Jakoś rzeczywiście, no może to też. Pamiętajmy, że w Hollywood to jest tak, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni film był popularny. Czyli jeżeli James Cameron będzie chciał zrobić kolejny 15 awatarów, to dostanie pieniądze, bo awatary zarabiają mnóstwo, miliardów dolarów. Jeżeli Uwe Boll będzie chciał dostać 200 milionów na robienie kolejnego filmu, nie dostanie tego filmu. Nie dostanie tych pieniędzy, no więc zobaczymy. 32 lata temu minęło od angielskiego akcentu Keanu, jak ten czas leci. No widzisz. Wiktor, wiesz co inaczej jest włożyć, jest z własnej kieszeni, a inaczej jest jak studia dają hajs, więc nie dziwota, że Coppola się boi o przyszłość tego filmu. No, biorąc pod uwagę, że on tak samo za swoje pieniądze zrobił film Czas Apokalipsy. Ten film cały był zrobiony od A do Z za jego pieniądzury. No ale rzeczywiście, słuchaj, no wtedy on był, można powiedzieć, w gazie, tak? On wtedy rzeczywiście tworzył te produkcje. To nie było tak, że było 32 lata. Słuchajcie,
tutaj ja w tym momencie patrzę na 116 osób jest z nami w tym momencie poprzez różne platformy i idę o zakład, że przynajmniej z tych 116 osób, przynajmniej 90 nie ma 32 lat. Czyli 90 osób nie było na świecie, kiedy Francis Ford Coppola zrobił ostatni film. Ja wiem, że Jack był później, ten z Robinem Williamsem w roli głównej, nawet go widziałem w kinie, no ale Jack był zjechany przez krytyków, z tego co pamiętam, niekoniecznie zarobił pieniądzury, no i też niekoniecznie był dobrze, że tak powiem, przyjęty. Więc no to o czymś mówi, słuchajcie, no jakoś tak to rzeczywiście wygląda. Zaklinarz deszczu kojarzy, pisze Sasik. No i w porządku, rzeczywiście, ale czy możesz mi powiedzieć, Sasik, czy to było wielkie kino, które na przykład zarobiło pięciokrotność, nie mówię o konkretnej sumie, ale pięciokrotność swojego budżetu i na przykład było wspominane przez periodyków, przez periodyki, przez recenzentów, jako rzeczywiście kino godne uwagi, że obejrzałem i to jest produkcja, którą musisz obejrzeć. Cytując Piotra Bałtroczyka, śmiem polimeryzować. No ale zobaczymy. Życzę jak najlepiej, bo twórców oryginalnych potrzebujemy jak najwięcej. Akurat z tym jest coraz mniej. Dobrze wiecie, i o tym będzie za chwilę. Pomówimy o tym, co tam w Hormudzie, że kolejne straszne filmy, kolejne filmy i tak dalej, kontynuacje, a oryginalność z tym jest różnie. Mort, how's it going, dude? Nice to see you. Kolega niegdyś z pracy. Dobrze. Prędzej to wymienię Czas Apokalipsy i Dracula. No widzicie, tak to akurat podaje Trzasku. Słuchajcie, tu możecie sobie już jak najbardziej zapisywać, bo dobrze wiecie, że co by się stało, co by się nie działo, Oscary będą na żywo na tym kanale, będziemy komentować sobie, a Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła datę 97. gali Oscarowej, podaje The Hollywood Reporter. Nie będziemy się rozwodzić na tym, bo już wiadomo czym są Oscary, nie ma tutaj co mówić i tak dalej, ale 97. ceremonia wręczenia Oscarów została zaplanowana na 2 marca 2025, o tydzień wcześniej niż tegoroczna gara, która miała miejsce 10 marca. W USA tradycyjnie będzie można zobaczyć ją na antenie stacji ABC, ma ona prawa do transmisji od 1976 roku. Pięknie. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej udostępni też harmonogram wydarzeń poprzedzających uroczystość. Skrócone listy nominowanych poznamy 17 grudnia, ostateczną listę 17 stycznia. Więc możecie sobie zaznaczyć już w swoich kalendarzach, że tego dnia Skruch robi odcinek na żywo, a nawet 2, bo nie będę teraz sprawdzał, ale 99,99% 2 marca to będzie niedziela, więc jak to tydzień o 20 spotkamy się, ażeby pogadać co tam w Hormudzie, a potem kilka godzin później pogadamy sobie o Oscarach, tylko i wyłącznie po to, żebym później o 6 rano nagrał Wam odcinek podsumowujący Oscary, bo akurat te się bardzo dobrze oglądają, lubicie, a jeżeli jeszcze pojawia się jakiś golas John Cena albo Will Smith coś tam wymyśli, odstrzeli, no to już rzeczywiście jest super świetnie, ale super świetnie było ostatnio, panie i panowie, podczas CinemaConu. Tam to się dopiero rzeczywiście działo. Teraz tutaj się zatrzymamy chwileczkę przy tym wydarzeniu, bądź co bądź. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj gadamy sobie o tym, co tam w Hormudzie się dzieje w świecie filmu i seriali, więc jeżeli lubisz takie rzeczy, udostępnij ten odcinek na swoich mediach społecznościowych. Teraz będziemy mówić, panie i panowie, o balerinie, o biografii Michaela Jacksona. Będzie o kolejnym odcinku Planety Małp, o Smurfach z Rihanną, wspólnym filmie Transformerów i G.I. Joe, wojowniczych żółwiach ninja, kolejnej wersji i tak dalej, i tak dalej. Tego rzeczywiście jest dużo, tego rzeczywiście jest mnóstwo, więc gadamy. Co Cię, Adaś, ominęło? Ano, ominęło Cię, że Oscary 2 marca w przyszłym roku, więc wpisuj sobie w kalendarz, oglądamy i będzie rzeczywiście zawodowo. A teraz CinemaCon, panie i panowie, CinemaCon i zaczniemy od baleryny i biografii Michaela Jacksona, bo Lionsgate pokazuje nowe projekty. Co teraz wiemy o balerynie i biografii Michaela Jacksona? Podaje Discussing Film. Czekacie na Borderlands, The Crow, balerinę czy biografię MJ'a? Chociaż nie na MJ, to jest Michael Jordan. Michaela Jacksona. Podczas trwającej konferencji CinemaCon w Las Vegas studio Lionsgate pokazało publice pierwszy fragment tych produkcji. Czego dowiedzieliśmy się o filmach? Proszę bardzo. Impreza branżowa CinemaCon, czyli największe wydarzenie zbierające właścicieli kin z USA i całego świata. Załóżcie, że jak jest w Ameryce, to od razu musi być największe. Nie ma znaczenia, bo na przykład może się jakieś takie wydarzenie mieć miejsca w Kazachstanie,
tylko nie jest na przykład rozreklamowane, prawda? W tym może brać udział powiedzmy 1000 właścicieli kin plus 100 000 widzów, na tamtym może być 2000 właścicieli kin i 1 000 000 widzów, ale nie jest rozreklamowane, więc w Ameryce to jest największe na świecie. Jak oczywiście zawsze. No i dobrze, lecimy dalej. Choć pokazy nie są dostępne dla publiki, opisy ekskluzywnych materiałów promocyjnych szybko trafiają do sieci. Podczas prezentacji Lionsgate zebrani na sali mogli obejrzeć nowe zwiastuny filmów The Crow, Borderlands i Ballerina. Okej, sekundę muszę zapauzować, żeby tutaj nic żadne prawa autorskie. W nowym materiale pokazanym na konferencji większy nacisk położono na romanse między Erykiem i Shelley. Okej, tutaj w tym momencie domyślam się, że będą rozpisywane. Zobaczymy, bo nagle okazało się, że Kruk został, panie i panowie, opóźniony. Czym to jest spowodowane? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, rzeczywiście nie ma żadnych informacji, czy są to dokrętki. Z Wojtkiem bodajże, nomen omen, który jest albo był na Instagramie, rozmawialiśmy na ten temat, że dokrętki, no za szybko, za późno troszeczkę. Pamiętam, że mówiliśmy o jednej z produkcji, która jeszcze chyba na bodajże na 2 tygodnie czy 3 tygodnie przed premierą miała swoje dokrętki, bo się okazało, że coś. No nie wiem, zobaczymy. Moja jest teza taka, że nie byli super zadowoleni z tego, jak przyjęliśmy zwiastun Kruka, bo niewielu się podobało. Never Let Go to nowy dreszczowiec od twórcy Pełzającej Śmierci Aleksandra Aji. Albo jeszcze inaczej, przepraszam bardzo, i tak oczywiście zapewne źle przeczytałem. Główną bohaterkę, matka 2 synów, która mieszka z nimi w domu w środku lasu, zagra Halle Berry. Nikt z nich nie wychodzi na zewnątrz bez liny, którą przywiązana do ciała ma doprowadzić ich do budynku w przypadku zgubienia się w lesie. Między drzwiami żyje bowiem tajemnicza złowroga siła. Jeden z chłopców postanawia nagiąć matczyne zasady i rozwiązuje linę, a tajemniczy stwór porywa go w głąb studni. No, standardowo. Kobieta wyrusza na poszukiwanie dziecka i spotyka się ze stworami twarzą w twarz. Mano a mano. Premiera zaplanowana na 27 września tego roku. Wczoraj, no bo dobrze wiecie, że w tym momencie omawiamy Gabinet Figur Woskowych w ramach cyklu Kultowe Horrory. Obejrzałem sobie tę wersję z Paris Hilton między innymi. O jacie. Po prostu niewesoło. Borderlands, panie i panowie. Materiał zaprezentowany przy okazji przedstawienia nadchodzącej adaptacji gry wideo Borderlands rozwiewa więcej niejasności z fabuły filmu. Skupia się ona wokół legendy o mitycznych skarbach ukrytych na najgorszej planecie we wszechświecie. Bohaterowie będą poszukiwali więc kosztowności, które mogą odmienić ich życie na lepsze. Resztę zwiastuna wypełniają kolorowe sekwencje akcji z udziałem wszystkich postaci. Więc rzeczywiście dajcie mi znać, czy to są akurat produkcje, które lubicie. Tutaj widzę, oczywiście jest Jamie Lee Curtis, jest Kevin Hart. Na które z tych produkcji rzeczywiście czekacie najbardziej? Tutaj w tym momencie jest kolejna, czyli In the Grey. Choć Guy Ritchie nie pokazał publice swojego nowego filmu The Ministry of Ungentlemanly Warfare, jego kolejny projekt In the Grey dostał właśnie pierwszą zapowiedź. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Eiza Gonzalez wcielają się w troje przestępców, którzy chcą okraść mafijnego bossa. Ze zwiastunu wynika, że będzie to zwyczajowa mieszanka humoru i akcji znana z innych filmów reżysera. W obsadzie jest również Rosamund Pike. No i fajnie, bo akurat to jest dosyć zabawna i ciekawa aktorka. A The Grey zobaczymy w kinach już w styczniu przyszłego roku. A nie włączyło się dobrze. The Strangers Chapter 1. Zaprezentowano też fragment horroru The Strangers Chapter 1, tak zwanego prequela serii Nieznajomi. Główną bohaterkę zagra znana m.in. z Riverdale Madeleine Petsch. Akcja rozgrywa się w domku w głębi lasu, gdzie bohaterowie ukrywają się przed napastnikami. Mroczna scena napaści każe oczekiwać, że film Renego Harlina swoim gęstym klimatem będzie zbliżony do oryginalnych filmów. Renny Harlin, ja cię kręcę, kiedy ja ostatnio widziałem produkcję od Renego Harlina? Aż nawet, słuchajcie, będę bezczelny i zrobimy teraz krótką pauzę na to, żeby sprawdzić, jak tam u Renego Harlina. No ja oczywiście pamiętam go, bo wiadomo, że robił Krugera. Więc musowo. Popatrzmy tutaj. Murray na granicy spisku. Curry, Refuge, Elita Złodzieje, The Misfits, Brakujący pocisk, Legend of the Ancient Sword, Dorwać Watsa, Legenda Herkulesa. Ja cię kręcę. Tak patrzę na film, który ja widziałem, bo tam wiadomo, że mogliście rzeczywiście wy coś
zobaczyć chyba 12 rund, aż sprawdzę, czy to jest ten film z Johnem Ceną. Nie, tego filmu też nie widziałem, a jeżeli widziałem, to nie pamiętam. Słuchajcie, Ślady zbrodni, Tożsamość szpiega, Pakt milczenia, The Covenant. Pamiętam, że nawet jeszcze recenzję kiedyś pisałem o tym na stronę bodajże Polacy w Tipperary, czyli 2006 rok. Ależ to czasu minęło. No dobrze, rzeczywiście dobrze, bo pamiętam go z fajnych produkcji. Kilka takowych oczywiście było. John Wick Presents Ballerina. Fanów serii John Wick ucieszą pierwsze informacje o Ballerinie, spin-offie cyklu, który zobaczymy na ekranach w czerwcu 25. Jego bohaterka zostaje wytrenowana przez tę samą rodzinę, co słynny zabójca. Po latach podróżuje do Rosji, aby dowiedzieć się więcej o swoich korzeniach związanych z inną gangsterską familią. Niech tak będzie. Ma zamiar zniszczyć ją od środka, zdaniem napotkanego na drodze zabójczy, czyli Normana Reedusa. Pamiętam oczywiście go chociażby z Świętych z Bostonu, drugiego Hellboya, no albo wiadomo, że Walking Dead. Zadaniem jest trudniejsze niż może się spodziewać. Oprócz efektownych sekwencji akcji, widzowie zobaczą także bohaterki z Wickiem. Czy by się miało w takim układzie pojawić Keanu, chociaż na chwilę? No zobaczymy. I jeszcze Michael. Ostatnim elementem pokazu okazały się fragmenty nadchodzącego filmu biograficznego Michael w Króla Popa. W Króla Popa, ale że patrz, no normalnie. Jak w Popa to zobaczymy, no nieważne. W Króla Popu wcieli się jego bratanek Jafar Jackson. W zwiastunie pokazano elementy występu z całego przebiegu kariery artysty. Oprócz znanych piosenek i kostiumów nie zabrakło również mniej radosnych elementów, czyli kontrowersyjnych, związanych z wizerunkiem piosenkarza, taki jak słynny incydent pokazywano fanom z balkonu rezydencji i problemy z lekami. Film w reżyserii Antoine Fuqua pojawi się na ekranach 18 kwietnia 25, czyli za rok, niemalże co do dnia. Dziękuję bardzo normalnie. Ja ostatnio, słuchajcie, w ogóle zaraz będziemy kończyć, tylko ostatnio odkryłem w ogóle, że jest taka opcja na YouTubie, że można zobaczyć, co twoi widzowie robią z twoimi filmami. I na przykład okazało się, że część z was ma takie zabójcze poczucie humoru, że na przykład miksujecie te rzeczy i robicie takie shorty i publikujecie go na swoich kanałach, bo tak można robić. I tak dotarłem chyba z 20 takich jest rzeczywiście shortów i to właśnie są takie sceny, kiedy Marcin mówi o popie chociażby na przykład i tak dalej, i tak dalej. Marcinie, czy czekasz na trzecią część Sonika? Oczywiście, że tak, bo ja Sonika uwielbiam uwaga, Wiktor Jędrychowski leci petarda. Ja Sonika uwielbiam od 1986 roku, kiedy to po raz pierwszy na Sedze Master System zagrałem sobie właśnie w tę grę. Taki stary jestem, że pamiętam Sonika z tych czasów. No i dobrze, powiem wam szczerze, bardzo mnie to cieszy, że Lionsgate rzeczywiście tyle rzeczy nam daje, tyle, że proponuje, ale oczywiście oni nie byli jedynymi. Nie tylko byli oni na tym CinemaConie. Disney ujawnił coraz więcej, pokazuje fragmenty premier po raz który discussing film, czyli rozmawiając o filmie, dyskutując o filmie, no nieważne. CinemaCon wciąż trwa i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, lecimy dalej, bo to jest wstępniak dokładnie taki sam, jak był wcześniej. Możecie linijka w linijkę. Tylko mi się już nie chce mówić o tym Kazachstanie znowuż. W trakcie pokazu przedstawiono wcześniej niepubliczne 13 minut Królestwa Planety Małp. Bohaterami fragmentu jest młoda małpa Noa, która wraz z innymi wspina się na wysokie drzewa, poszukując jaj jastrzębi. Nie no, serio. Ja właśnie to przeczytałem. W gnieźnie znajduje 3 jaja, ale muszą zostawić jedno, aby gatunek nie wymierał. Jeszcze wyżej znajduje się kolejne gniazdo. A no, a chcę spróbować. Dobra, no to nie będziemy gadać, bo to troszeczkę takie. Dzięki Adaś, cześć, do zobaczyska za tydzień, bo oczywiście za tydzień się też widzimy o 20, jak zawsze czasu polskiego. Deadpool i Wolverine, albo jak to mawia mój kolega, Wolverine. Widowisko Deadpool i Wolverine w czasie pokazu było reklamowane dodatkowymi 9 minutami materiału filmowego. Wade Wilson odkłada na bok trykot superbohatera i wraz z byłym członkiem X-Force Peterem, czyli Robem Delaney'em w tejże roli, handlują samochodami. Postaci z poprzednich filmów, w tym była dziewczyna bohatera Vanessa, zbierają się na niespodziewanej imprezie urodzinowej bohatera. Świętowane przerywa jednak agent TVA, który zabiera jubilata na spotkanie z Mr. Paradoxem. W tej roli Matthew McFadden otrzymuje wyjątkową szansę. Wade ubiera się w nowy, lepszy kostium. Na ekranie pojawia się także Wolverine w swoim słynnym żółtym stroju. No akurat ja w tym momencie
oglądam sobie, jak pewnie gro z nas, X-Men 97, jestem na bieżąco z tym serialem. Nawet zacząłem oglądać po raz wtóry pierwsze 5 sezonów właśnie tego serialu przed wielu lat. No to jest akurat Deadpool i Wolverine, to jedna z tych produkcji, na którą rzeczywiście wyczekuję, bo domyślam się, że biorąc pod uwagę, co widzieliśmy, tutaj będzie namieszane w MCU dosyć konkretnie. Wprowadzi to Wolverina tutaj, no i zobaczymy, jak to będzie. Niby Kevin Feige sam powiedział, słuchajcie, ja chcę jeszcze zobaczyć zarówno Ryana Reynoldsa jako Deadpoola, jak i Hugh Jackmana jako Wolverina w MCU, w filmie o Avengerach. Zobaczymy, jak to będzie. No tam w tym momencie dosyć konkretny nacisk jest też na Fantastyczną Czwórkę, nową wersję, ale zobaczymy. Ja jestem w tym momencie zaintrygowany i czekam na ten film. Nieważne, co oni powiedzą jeszcze, że będzie ten się pojawi i tak dalej, czy będzie Profesor Xa, nie ma znaczenia dla mnie. Nie ma znaczenia w ogóle. W głowie się nie mieści część druga. Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć aż 35 minut nowej animacji Pixara. W głowie się nie mieści część druga. Bohaterka filmu Riley przechodzi duże przemiany. Teraz spełnia się jako hokeistka w szkolnym zespole. Emocje, które dotąd istniały w jej głowie, próbują zadbać o nowe zmiany. Tworzą system, który zostawia negatywne emocje na później. No, jakoś to rzeczywiście jest rozwiązanie. Obcy Romulus. No, chyba rzeczywiście na ten film również czekamy, bo jest to rzeczywiście. Dobrą wiadomością jest to, że Ridley Scott nie reżyseruje tego filmu. Złom jest taki, że tam gdzieś coś produkuje. Podczas CinemaCon pokazano też kolejne 2 fragmenty Obcego. W pierwszym bohaterka grana przez Sally Spani i załoga jej statku przeszukują tajemniczy wrak innej maszyny. Grupa zostaje uwięziona w pomieszczeniach wraz z dobrze znanymi pojemnikami skrywającymi żywe facehagery, które zaczynają atakować ludziom, udaje się zbiec. W drugim fragmencie dochodzi do narodzin nowego ksenomorfa. Jedna z członkiń załogi w trakcie lotu upada na ziemię, zwijając się z bólu. Przynośny zestaw do skanowania ujawnia, że wewnątrz jej ciała znajduje się istota, która chce wydostać się na świat, niszcząc klatkę piersiową kobiety. No oczywiście to jest alien, obcy, jak tam zwał, tak zwał. Gdy wydarzenia dochodzi do skutku, dokładnie oglądamy całe stworzenie. Okej, czyli domyślam się, że to stworzenie raczej nie będzie, tak jak przy okazji czasów właśnie Jamesa Camerona, praktyczną animatroniką, tylko raczej komputerowo generowane efekty, tak zwane CGI. Każdy z obcych istot nie została wykreowana za pomocą efektów komputerowych, ale stworzona przy użyciu praktycznych efektów specjalnych. Więc w tym momencie ja powinienem zamknąć ryj i doczytać do końca, co tutaj było zrobione. No to w porządku, no to skoro będzie tak, no to pewnie cyfrowo pousuwają tego różnego rodzaju sterujących i kable i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Wajana 2, panie i panowie. W listopadzie zobaczymy drugą część Wajany. Zebrani na prezentacji projektów Disneya mogli obejrzeć wykonanie jednej z nowych piosenek. No i rzeczywiście w porządku. Mufasa, Król Lew. Chyba Krzysiu Leś ostatnio wrzucał na naszą grupę na Facebooku właśnie jak ma wyglądać teraz Mufasa. Disney zaprezentował pierwszy teaser, czyli tak krótki zwiastun filmu Mufasa Król Lew, który wciąż znajduje się w postprodukcji. Materiał skupia się na pokazaniu afrykańskiej natury. Okay? I Kapitan Ameryka, nowy, wspaniały świat. Brave New World. Na koniec zadowoleni mogą być fani Marvela. Pokazano fragment filmu Kapitan Ameryka, nowy, wspaniały świat, w którym Sam Wilson spotyka się z nowym prezydentem USA, Thunderboltem Rossem. Poważnie. Rozmowa o zjednoczeniu Avengers przez nowego Kapitana Amerykę zostaje przerwana, gdy tajemniczy antagonista hipnotyzuje wszystkich agentów Secret Service. W Białym Domu rozpoczyna się walka. Więc rzeczywiście brzmi naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Królestwo Planety Małp i Jajka. Czytała Krystyna Czubówna. Dobre, Sasik, dobre. Tak, Lincoln na pewno czeka, no bo rzeczywiście trzasku lepszy król popa niż popka. No. 5 złotych. Kartoflów nie je? Jezu, ludzie, trzymajcie mnie, kartofle jej nie smakują, ja to bym taką babę od razu z chałupy pogonił, co kartoflów nie je. Arnold Boczek, dziękuję Ci bardzo za donata, jest mi niezmiernie miło z tego powodu, jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Królestwo Konga, Królestwo Planety Małp, przypadek? No słuchaj, nie pamiętam i nie będę naprawdę teraz sprawdzał, ale nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że wiesz, są tam jakieś konszachty na zasadzie, będziemy robić tak zwany crossover, czyli w tym momencie mamy Kong kontra Godzilla, mamy te wszystkie motry
wszystkie Mechagodzille i tak dalej. Może za czas jakiś zrobimy to. Słuchaj, dzisiaj mi któryś z widzów napisał, aż nawet może znajdę ten komentarz, bo on był dosyć zabawny. To było pod jednym, chyba pod Kubusiem Puchatkiem którymś, ale muszę sprawdzić sekundkę, co to było. Tak, to był PZT-Jun. W 2086 roku w Europie wygasną prawa do Koszmaru z ulicy Wiązów. To dopiero jest hardcore. No ja pisałem, że może wtedy akurat zrobimy Freddy kontra Jason, kontra Leatherface, kontra Michael, kontra Terminator, kontra Alien, kontra Patryk Wega. Może rzeczywiście tak to się wydarzy, no ale to jest coś w tym, że możliwe, że okazać się, my próbujemy kolejne uniwersum, kolejne rzeczywiście rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Wcale bym oczywiście nie był tym zdziwiony. No bo wiadomo, jak to z tymi wszystkimi rzeczami jest, ale zostajemy jeszcze chwilę przy CinemaConie, panie i panowie, bo kolejna rzecz, kolejna sprawa. Myśleliście, że było dziwnie? No nie, niekoniecznie. Co prawda nie będziemy teraz mówić o Beyoncé i jej płycie country i western, bo mówimy o Rihannie i jej filmie o Smurfach. Znamy obsadę, jak podaje nam The Hollywood Reporter. W czasie konferencji CinemaCon Paramount przypomniał o projekcie, którym wiele osób zdążyło zapomnieć, że powstaje. Studio ogłosiło obsadę The Smurfs Movie, panie i panowie. Projekt ogłoszono w 2022 roku, kiedy widzieliśmy jedynie tyle, że jego reżyserem będzie twórca animacji Kot w butach Chris Miller. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tym momencie, panie i panowie, rok później w CinemaConie ogłoszono, że głosu Smurfetce użyczy Rihanna. Artystka była zresztą obecna na konferencji. Teraz poznaliśmy resztę obsady i jest ona naprawdę imponująca. W oryginalnej wersji językowej pojawią się, no wiadomo, że nie w polskiej, no bo mamy swoich zawodowców, ale w angielskiej. Nick Offerman, Natasha Lyonne, J.P. Carlick, Dean Levi, Amis Sedaris, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer, Octavia Spencer kojarzę, Hannah Waddingham, Sandra Oh, Alex Winter, Billy Lore, Sholo Medera oraz Kurt Russell i John Goodman. No, domyślam się, że Kurt Russell może się wcielić w rolę Gargamela, a John Goodman może się wcielić w rolę Pasi Brzucha. No ale zobaczymy. Szczegóły fabuły na razie nie są znane. Wiemy jednak, że ma to być pełna humoru, muzyczna przygoda, która da odpowiedź na najważniejsze pytanie i nurtujący cały świat. Smurf, co to tak naprawdę jest? Słuchajcie, pytanie do was, moi widzowie, nieważne czy oglądacie na Facebooku, czy oglądacie na Twitterze, Twitchu, czy na Instagramie. Kogo z was interesowało najważniejsze pytanie nurtujące cały świat? Co to tak naprawdę jest Smurf? Wy się zastanawiajcie, a ja lecę dalej. Premiera Smurfów zaplanowana na luty 25. O, teraz wiadomość dla mojego syna, ucieszy się zapewne. Przy okazji Paramount ogłosił także daty premiery innych filmów animowanych. Amerykanie zobaczą The SpongeBob Movie Search for SquarePants 19 grudnia 2025 roku. Psi Patrol, część trzecia. To 31 lipiec 2026. Z kolei amerykańska data premiery Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem 2 została wyznaczona na 9 października 26, więc no rzeczywiście dosyć poważnie to wszystko wygląda, a czy tak rzeczywiście będzie? Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, bo Paramount na tym nie kończy, panie i panowie. Oni by nie byli z sobą, gdyby powiedzieli, nie, dosyć, tylko tyle. Powiedzieliśmy o Smurfach, o najbardziej nurtującym nas pytaniu na świecie. Pora na film, który tak naprawdę, z tego co ja pamiętam, jest zapowiedziany chyba od kiedy wyszedł pierwszy film G.I. Joe, ten nowy, że tak powiem, czy tam gdzieś 7-8 lat temu, czyli Transformers i G.I. Joe w jednym filmie. Kiedy premiera? Podaje Screen Rant. Wytwórnia, która na konferencji branżowej CinemaCon powiedziała, najwięcej nowych projektów okazało się Paramount Pictures. Studio, którego przyszłość pozostaje niepewna. Wszystko wskazuje na to, że kontrolę nad nim przejmie właściciel Skydance. Rysuje świetlaną przyszłość kinową. Wśród zapowiedzianych projektów jest jeden, który zostaje już wcześniej zasugerowany, crossover Transformers i G.I. Joe, panie i panowie. Jeśli oglądaliście widowisko Transformers Przebudzenie Bestii, tak, widziałem, nawet robiłem recenzję, wiadomo, możesz na kanale ją zobaczyć, to informacja o crossoverze nie powinna być zaskoczeniem, no wiadomo, scena po napisach. Może nie dziwić fakt, że oficjalnie Paramount potwierdza go dopiero teraz, niemal rok po premierze tamtego filmu. W ostatniej scenie Transformers Przebudzenie Bestii bohater grany przez Antoniego Ramosa spotyka agenta granego przez Michaela Kellego, powiązanego z uniwersum G.I. Joe. No i tutaj akurat jak najbardziej 100% zgody. Sekundkę, pauza dla zwiastunu.
Paramount jednak nie ujawniło żadnych szczegółów projektu, nie jest więc jasne, czy fabuła filmu będzie czerpać z komiksów Marvela z lat 80., w których oba uniwersa zostały połączone. Nie jest również jasne, czy za film odpowiadać będzie reżyser Transformers Przebudzenie Bestii, czyli Steven Caple Jr. Ten, promując widowisko, mówił o pomysłach na sequel i crossover, więc ewentualnie byłby nim zainteresowany. Wiemy za to, że film możemy spodziewać się w kinach około 2026 roku. No, w porządku. Wytwórnia Mattel jakiś czas temu już zapowiedziała, że przy okazji Barbie i tych innych rzeczy, które będą robić uniwersum. Hasbro również powiedziało, że przy okazji Transformerów, G.I. Joe, statków, kojarzycie tą grę statki, tam mamy 4-maszowce, 3-maszowce, z podstawówki co się rysowało, to też w tym momencie ta gra planszowa należy do Hasbro i chyba Monopoly też. I powiedzieli, że oni też budują jedno uniwersum wielkie, gdzie to wszystko będzie połączone. No więc nie dziwi mnie fakt, że chcą to wszystko złączyć, sprawić, że to będzie. Ale czy ja to chcę zobaczyć? No nie wiem, czy ja to chcę zobaczyć. Nie wiem, czy w ogóle do tego kiedykolwiek dojdzie, że będę to chciał zobaczyć. No czas pokaże. Czas pokaże. Już tutaj patrzę, co piszecie. Ja uważam, że pewne rzeczy powinni się zostawić bez odpowiedzi, choćby te smurfy. Nikogo nie obchodzi, czym jest gatunek tak zwanego smurfa. Wszyscy się jarają, że mają bawić, dawać uśmiech i tyle. Koniec, kropka. Lepiej bym tego Wiktora nie ujął, krótko mówiąc. Zostali przez kogoś stworzeni jak smurfetka, zresztą kogo to obchodzi, ważne, żeby dzieciaki się dobrze bawiły. Krótko mówiąc, Pejo się zastanawia, a czemu ja na to nie wpadłem? On już dawno nie żyje, no ale tak się pewnie zastanawia, no bo wiadomo, że się tak oczywiście musi zastanawiać, bo innej opcji oczywiście wiadomo, żeby nie było, panie i panowie. Ja tylko przypomnę, zostało nam jeszcze kilka rzeczy do obejrzenia. Zapraszam wszystkich na te właśnie media społecznościowe, tam wbijajcie, czy to na Facebooka, czy to na Twittera, Twitcha, Discord i tak dalej, i tak dalej. W mnóstwo miejsc się pojawiam. Zaraz pomówimy sobie o żółwiach ninja, ale nie o tych, które zapowiedzieli dopiero co twórcy, właściwie studio Paramount Pictures, tylko o innych, o takich z kategorią wiekową RR. No więc rzeczywiście może być zawodowo. Mam nadzieję, że to RR nie rozwaliło wam słuchawek. Więc o komiksach troszeczkę pomówimy, panie i panowie. Wojownicze żółwie ninja wracają w filmie z kategorią wiekową R. Podaje nam Deadline tym razem. Wytwórnia Paramount ogłosiła, że pracuje nad nowym aktorskim live action. Dobrze, że napisali, że live action, bo byśmy nie wiedzieli. Filmem o przygodach wojowniczych żółwi ninja. Projekt nosi tytuł Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin i zrealizowany jest z myślą o kategorii wiekowej R. To oznacza, że na ekranie nie zabraknie szokującej przemocy oraz mrocznego, przygnębiającego klimatu. Scenariusz pisze Tyler Burton Smith. O tym akurat właśnie mówiłem wam, właśnie publikowałem na Facebooku i pewnie to może wielu z was zaskoczy, ale takie właśnie żółwie ninja, mroczne, dosyć zawodowe, takie sobie wymyślili i takie napisali i narysowali panowie Eastman i Laird. Czyli w oryginale żółwie były naprawdę dosyć, potem na potrzeby tego serialu animowanego, a także filmu aktorskiego te żółwie zostały wygładzone, nadano im oczywiście kolory, bo tak to wcześniej wszyscy mieli takie same czerwone opaski, no i komiks był bezbarwny, tak, nie miał rzeczywiście wielu kolorów. Autorami postaci żółwi ninja są Kevin Eastman i Peter Laird. Waleczne gady zadebiutowały na kartach komiksowych w 1984 roku i szybko stały się popkulturowym fenomenem, mimo że to była tak naprawdę parodia, to powiedzmy była zżynka, śmiech, między innymi z Daredevila. W 90 roku zrealizowano o nich 7 pełnometrażowych, od 90 roku, 7 pełnometrażowych filmów, 5 aktorskich, 2 animacje, które zarobiły na całym świecie ponad $1 400 milionów. Ostatnie wojownicze żółwie ninja Zmutowany chaos miały premierę w ubiegłym roku. No to oczywiście mamy wojownicze żółwie ninja na 3 okresach. Jest taka animacja, animacja właściwie Teenage Mutant Ninja Turtles Forever, żółwie Forever. Bardzo, bardzo fajnie i tam akurat przenikają się te wszystkie uniwersa. Tytułowymi bohaterami to 4 zmutowane nastoletnie żółwie, które pod kierunkiem szczura, mistrza wschodnich sztuk walki, walczą ze złem. Ich najlepszą przyjaciółką oraz towarzyszką przygód jest nieustraszona reporterka April O'Neil. Komiksowy pierwowzór The Last Ronin rozgrywa się w przyszłości w totalitarnym Nowym Jorku. Żółwie
są zabijane jeden po drugim przez żądnego zemsty wnuka złego Shreddera oraz jego syntetycznych ninja. Czytelnik nie wie jednak, któremu z bohaterów udało się przeżyć. Ostatni ocalały dysponuje bowiem orężem całej czwórki. Ja bym pewnie obstawił, że Rafael, no ale zobaczymy. Jestem za w ogóle produkcję tego filmu, panie i panowie, odpowiada Walter Hamada. Więc rzeczywiście facet, którego możemy kojarzyć jako dosyć sprawnego producenta. Jak to będzie wyglądało? No jestem ciekaw, bo rzeczywiście pamiętam, że przy okazji Żółwi Ninja tych z 90 roku były problemy, bo jedynka dosyć fajnie się sprzedała, dosyć fajnie się oglądała, ale rodzice w Ameryce bardzo byli przeciwko, że jak to tak, pokazują, że oni się biją, pokazują, że oni broń używają, a tam wiadomo i nunchaka i bo i tak dalej i wszelkiego rodzaju miecze, więc jeżeli jesteś uważnym widzem albo widzką, obejrzysz sobie drugą część Wojowniczych Żółwi Ninja, to jest chyba Tajemnica Szlamu, czy jakoś tak, to żaden z Żółwi Ninja w tym filmie nie wyjmuje swojej broni. Biją się wręcz, no bo rzeczywiście tak sobie wymyślili. A akurat to by się przydało rzeczywiście coś bardziej hardkorowego, mocniejszego, no bo to można rzeczywiście jak najbardziej zrobić dobrą produkcję. Trzasku pisze, The Last Ronin też ma się doczekać growej adaptacji. Proszę bardzo, nawet nie wiedziałem, że w formie gry będzie, ale to jeszcze chyba tylko i wyłącznie lepiej. Zrobiliby Torgala, to były fajne komiksy. Adalet Torgal już jest w preprodukcji, już trwają prace, więc o tym chyba mówiłem w zeszłym tygodniu albo 2 tygodnie temu. Rzeczywiście, że no, wzięli się za Torgala, ma być to jeszcze większe wydarzenie niż to, co widzieliśmy w Wiedźminie z Henkiem Cavillem. I rzeczywiście zobaczymy, jak to będzie. W ogóle sam Henryk Cavill zapowiedział, że już w tym momencie zaczął trenować walkę mieczem na potrzeby filmu Nieśmiertelny. Jeżeli myślicie, że to, co widzieliście do tej pory było super, poczekajcie na Nieśmiertelnego. Także Torgal już w drodze. A w drodze jest również no, tak naprawdę rzecz, o której dopiero co mówiłem. No, czyli zatrzymamy się jeszcze tutaj chwileczkę, ale Monopol, panie i panowie, Monopol, nie o komiksach co prawda, ale o Monopolu. Margot Robbie zagra w Monopol, wyprodukuje adaptację kultowej gry. Podaje deadline po raz wtóry. Monopol, kultowa planszówka dla całej rodziny, doczeka się aktorskiej adaptacji w roli głównej producentki Margot Robbie. Pytanie do was, kiedy ostatnio graliście w Monopol? Ja powiem tak, w tym momencie mówię bez siemy, dzisiaj. I wczoraj, bo akurat Wiktor na nowo odkrył Monopol. Tylko graliśmy tak naprawdę w dwa, nie pamiętam, czy to było ostatnie, czy to była wersja dublińska, czy wersja minionkowa, no ale w Monopol graliśmy. Po gigantycznym kasowym sukcesie filmu Barbie, Margot Robbie staje się powoli królową zabawkarskiego świata. Jak dokładnie jej firma Lucky Chap zamierza przenieść klasyczną grę planszową na duży ekran, tego na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że pomoże jej w tym Hasbro. Nie Habsro, tylko Hasbro, czyli właściciel praw do marki. Nie mogę sobie wyobrazić lepszej firmy producenckiej, mówi prezes firmy. To fantastyczni ludzie, którzy podchodzą do swoich projektów z miłością i wyczuciem, chyba uczuciem, no ale niech będzie. Nie wiadomo na razie, czy Margot Robbie bawi się również pojawi się na ekranie, czy zadowoli się wyłącznie rolą producentki. Przypomnijmy, że Monopol jest klasyczną grą planszową, polegającą na handlu nieruchomościami. No oczywiście, że tak. Ja w Monopol grałem właśnie w wersję minionkową, w wersję dublińską, w wersję kosmiczną. Tak, taką miałem właśnie w latach 80. Możliwe, że to, tutaj Lancy pisze, że eurobiznes, możliwe, że to był eurobiznes, albo możliwe, że to był jakiś kosmobiznes, czy jakoś tak, no nieważne. Monopol jest obecnie najpopularniejszą grą planszową na świecie, dostępna w ponad 100 krajach i sprzedana od roku 1935 w ponad 500 milionowym nakładzie. No więc rzeczywiście dosyć zawodowo. Jak do tego podejdą, jeżeli pamiętacie, kilka lat temu, ładnych lat temu mieliśmy film pod tytułem Battleship, tak? Tam między innymi no też była ta Rihanna, tam chyba Liam Neeson był i to właśnie była ta współczesna wersja gry w statki. No i tam rzeczywiście film nie był najlepszy. Z tego co pamiętam, nawet trafił na listę 10 najgorszych produkcji 2012 roku. Też na starym kanale oczywiście, ale rzeczywiście było. No zobaczymy. Ja na komputerze bardzo często gram w to. No widzisz, Sasi, no i bardzo mnie to rzeczywiście cieszy, bo to jest gra dobra akurat, no nie czarujmy się, nieważne jaką wersję, czy mówimy o eurobiznesie, o wersji minionkowej, czy o wersji kosmosowej. Chociaż domyślam się, że za wersję kosmosową, gdzie można sobie kupić planetę Pluton, wtedy jeszcze Pluton był planetą.
Kurczę, mój syn pewnie by się dał pokroić, no bo lubi. Suchar czeka na adaptację Terry. Domyślam się, że chodzi o Tetris. Chyba Trzasku, chyba Tetris, nie wiem, czy nie mówiłem, że gdzieś tam się rzeczywiście tworzy, wiesz? Aż nawet sprawdzę. Mi się wydaje, że film Tetris również był gdzieś tam w produkcji. Coś tam się myśliło. Był w 2023, ale to było coś innego. To tutaj oczywiście jeszcze patrzę. No na razie nic. No nie zdziwimy się, jakbyśmy za kilka lat dostali również Tetris, bo to byłoby normalna, że tak powiem, sprawa hollywoodzka. No wiadomo, jak Hollywood lubi, piszą sobie. Ja czekam na ekranizację Chińczyka. No, mogło być rzeczywiście, byłoby zabawnie. Słuchajcie, zostało nam jeszcze dużo tematów. Zaraz będzie, pomówimy o PESEL-u nie oszukasz, potem będzie trochę o PISF-ie, o Akademii Pana Kleksa, sci-fi, a potem przejdziemy do straszaków, shorty i jeszcze oczywiście będzie też z cyklu znalezione w sieci, bo czemu by nie? Ale jeżeli lubisz takie rzeczy, jeżeli chcesz, ażeby kanał się rozwijał, zapraszam do wspierania. Tutaj jest wspieranie na Patronite, na dole jest wspieranie na YouTubie, później oczywiście w opisie na Facebooku, bo też tam są widzowie, też wrzucę tam, możesz wspierać jak tylko masz ochotę i byłoby mi niezmiernie miło, bo to jest ważne. Jak mówię, czyli nie samym AdSense'em człowiek żyje, a dobrze wiecie, że AdSense to jest po prostu niekoniecznie duży zarobek, ale przychodzi taki czas, żeby trzeba pomówić o tym, że no niestety, panie i panowie, PESEL-u nie oszukasz i odszedł od nas O.J. Simpson, panie i panowie, osławiony futbolista i gwiazda serii Nieubrana broń, miał 76 lat. No wiadomo, że z czego był najbardziej znany. Ja pamiętam, że mnóstwo osób mówiło, no on miał być pierwotnie tam Terminatorem, ale nie, nic takiego. James Cameron w wywiadzie wielokrotnie potwierdzał, nie było takiego tematu. O.J. Simpson nigdy nie był brany pod uwagę. Wiadomo, zaczynał jako futbolista, ale potem zaczął coraz częściej pojawiać się w telewizji. Pojawiał się między innymi w serialu Korzenie, pojawiał się w Dreszczowcu Koziorożec 1, a także później jako partner Liama Neesona, już oczywiście mówię o nowym imię, Leslie'ego Nielsena, jak w Porucznika Drabina. On akurat w tym filmie wcielił się w detektywa Nordberga, więc dosyć zabawnie rzeczywiście to wyglądało i ta komedia była dosyć ciekawa, więc no niestety odszedł od nas O.J. Simpson, 76 lat, przegrał walkę z rakiem. Tak to się zdarza niestety. To jest trochę smutne, co? Że my potrafimy już wysłać rakiety na Marsa, potrafimy sprawdzić, co się dzieje ileś tam set tysięcy, jak nie milionów kilometrów dalej, a nie potrafimy pokonać takiego paskudnego brzydala, jakim jest rak. To jest rzeczywiście smutne. Słuchajcie, zmiany w PISF. To jest akurat ważne dla nas, bo może dostaniemy w końcu takie produkcje, które sprawią, że nasze filmy będą się troszkę bardziej liczyły, a może też po prostu stwierdzą, ok, no nie wysyłamy ciekawego skądinąd filmu Chłopi do nominacji do Oscara, tylko wybierzemy produkcję, która będzie miała w końcu szansę na nominację albo na Oscara. Zmiany w PiS. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał Radosława Śmigulskiego, podaje nam Onet. Minister kultury ogłosił dziś szereg dymisji. Dotyczą one Instytutu Pileckiego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Radosław Śmigelski nie jest już dyrektorem PISF-u. O jego dymisji poinformował dziś minister. Aktualnie na stanowisku PO i została wybrana Kamila Dorbach, prawniczka, która w latach 2019-2023 pracowała w PISF jako specjalistka do spraw PR-u. Pięknie. Polski Instytut Filmowy, Państwowy PR. No. Będziemy jak najszybciej, jak tylko to możliwe, rozpoczynać konkurs na stanowisko dyrektora PISF. To kluczowa instytucja, jeśli chodzi o polski film. Środowisko musi być obecne przy transparentnym procesie powoływania nowego dyrektora. Może ja się zgłoszę? A kim był Radosław Śmigulski, panie i panowie? Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierował Polskim Instytutem Sztuki Filmowej od 2017 roku. Dokładnie 5 lat później rozpoczął drugą kadencję. Komisja, w składzie której znaleźli się Jacek Bromski, Ilona Łebkowska, Mariusz Łukomski,
Robert Kaczmarek, Paweł Nowacki, Paweł Pewny, Mateusz Połąska, Marcin Skaraba, Małgorzata Szumowska, Krzysztof Turkowski i Anna Waściewicz-Gil niemal jednogłośnie głosowała wówczas za jego kandydaturą. No to co się stało, że się nie powiedziło? Nie podają. Ja troszeczkę akurat wiem, bo czytałem na ten temat, ale zobaczymy, jak to wygląda. Ja bym całą tę instytucję odwołał, a nie tylko kierownictwo szatni. No rzeczywiście tak powinno być. Może. A co do Sienkiewicza, nie jestem za partią, której ten pan wywodzi się. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy ktoś jest z prawicy, czy z lewicy, czy z piaskownicy. Obydwoje są po tej samej, wszyscy są po tej samej, że tak powiem, pieniądzach, po jednych pieniądzach. Ale słuchajcie, pan Kleks, i to nie pan Kleks w kosmosie, tylko pan Kleks, w sensie Akademia pana Kleksa, wleci na Netflixa i to mnie cieszy. Informacja jest to nadesłana. Akademia pana Kleksa Macieja Kowalskiego zmierza na Netflix. Film, który w samych kinach obejrzało blisko 3 miliony widzów, zadebiutuje na platformie streamingowej za niecały miesiąc 8 maja. A 3 miliony, a pewnie mogły szkoły pójść. Słuchajcie, po raz wtóry was zmobilizuje. Proszę napisać ja, jeżeli jesteś osobą, która była i obejrzała pana Kleksa. Akademię pana Kleksa, mowa oczywiście o tym filmie, bo jestem ciekaw, czy to rzeczywiście tak chętnie był oglądany film. Akademia pana Kleksa to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki Ady Niezgódki, która trafia do tytułowej akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę. No zobaczymy. W roli Ambrożego oczywiście Tomasz Kot, Adę Niezgódkę zagrała Antonina Litwiniak. W filmie pojawili się również Piotr Frączewski w roli tajemniczego doktora. Nie wiem, czy Pajchiwo, a może nie. Obsadę zasilili również Danuta Stęka, Agnieszka Grochowska, Daniel Walasek, Konrad Repiński, Mateusz Król oraz Tomasz Włosok. Przypomnijmy, że 3 stycznia 2025 zaplanowana jest kinowa premiera drugiej części Akademii pana Kleksa. Więc tutaj patrzę, panie i panowie, jak to u was było z tym oglądaniem Kleksa? Wiktor, w kinie nie i dobrze, ale w domu na nielegalu niestety 2 godziny nikt mi nie zwróci. No ja akurat, jak mówiłem wcześniej, nie widziałem z racji tego, że nie było grane w Irlandii. Ktoś stwierdził, że chyba nie potrzeba. No i może rzeczywiście nie był to najgorszy pomysł, no ale zobaczymy. Teraz sobie najprawdopodobniej chętnie obejrzę, chociaż z tym jest różnie, bo pamiętam, że z dzieciakami kiedyś zasiedliśmy w wakacje. Zasiedliśmy do pana samochodzika na Netflixie. Połowy filmu nie obejrzeliśmy, bo się okazało, że pan Tomasz to jest kawał buca. No ale zdarza się. Tego niestety w żaden sposób nie zmieniuje. No zdarza się po prostu i to wszystko, nic więcej nie będę mówił. Słuchajcie, Uciekinier. Klasyczna książka Stephena Kinga, nomen omen. Kto nie czytał, ten nie wie, ale nowy Uciekinier wybrany. Kto będzie następcą Schwarzeneggera, Arnolda? Variety nam podaje. Glenn Powell, panie i panowie. Glenn Powell został następcą Arnolda. Zagrał główną rolę w nowej adaptacji Uciekiniera Stephena Kinga. Za kamerą stanie twórca Hot Fuzz Scotta Pilgrima oraz Baby Drivera Edgar Wright. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo rzeczywiście Edgar Wright potrafi zrobić dobre kino. Wystarczy oczywiście wspomnieć trylogię Cornetto, tak zwaną, czyli Hot Fuzz, Wysyp żywych trupów i Koniec świata. Film powstanie dla wytwórni Paramount, czyli chyba dzisiejszy odcinek, tak jak było w ulicy Zamkowej, dzisiejszy odcinek sponsoruje literka A, dzisiejszy live sponsoruje wytwórnia Paramount. O czym opowiada Uciekinier? Wydany w 1979 roku pod pseudonimem Richard Bachman, Uciekinier, pod pseudonimem, mówiłem, to z Kinga, został już raz przeniesiony na ekran. W widowisku z 1987 roku tytułową rolę zagrał Arnold Schwarzenegger. Film był jednak luźną adaptacją powieściowego oryginału. Nowa wersja ma być znacznie bliższa tego, co napisał King. Jest bardzo mroczna, bardzo dystopijna. Cześć Julka, witam cię bardzo serdecznie. I jest dosyć, delikatnie mówiąc, jeżeli powiem tak, fabuła jest, jak to mówiła moja ulubiona posłanka, odwrócona o 360 stopni, to nie pomyli się za bardzo. Akcja książkowego Uciekiniera rozgrywa się w 2025 roku w rozwarstwionej społecznie dystopijnej Ameryce. Zdesperowany ojciec Ben Richards walczy o życie poważnie chorej 18-miesięcznej córki. Aby zdobyć pieniądze za leczenie, zgłasza się do udziału w ekstremalnym reality show
Zwycięzca może być tylko jeden. Pozostałych uczestników czeka makabryczna śmierć na oczach milionów widzów. Powella zobaczymy wkrótce w 2 filmach. W maju premierę będzie miała czarna komedia Hitman, do której aktor napisał również scenariusz na spółkę z reżyserem Richardem Linklaterem. Z kolei w lipcu do kin trafi widowisko katastroficzny Twisters. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może nie sam pomysł, ale rzeczywiście Edgar Wright. Podoba mi się sam koncept, że to on będzie właśnie reżyserował nowego Uciekiniera. I to właśnie dzisiaj, panie i panowie, w nowym cyklu, czyli Złowione w sieci, pokażę wam musical Uciekinier. Zgadza się, to akurat już za chwilę. Ale popatrzymy, pożyjemy, jak to będzie wyglądało. No i jestem ciekaw, no wiadomo, że mnóstwo tych filmów otrzymuje teraz nowe wersje. Mowa oczywiście w tym momencie o Uciekinierzy, no ale Predator dostaje kolejne części. Terminator, no wiemy niestety jak to się dzieje. Mowa jest o nowym Conanie. Coś tam przebrzmiewają. Dostajemy, no wiemy, że tam Arnold grał tylko i wyłącznie rolę 15-planową, ale nakręcili go z 5000 kamer i było więcej. Czyli chodzi oczywiście o Czerwoną Sonię i tak dalej, i tak dalej. No tego będziemy dostawali coraz więcej. Czy nam to potrzeba? To już, drodzy widzowie, zostawiam wam do przemyślenia, do zastanowienia się, do zostawienia łapy w górę i to będzie mnie bardzo, bardzo mnie to cieszyło, bardzo będzie mnie to intrygowało i interesowało, a na pewno będzie fajnie. Oglądałem Uciekiniera, fajny film, pisze Adalet. No rzeczywiście oryginał nie jest najgorszy. Tam pamiętam, że się jeszcze pojawił Riyafet Koto i ojacie, jak ona się nazywała? Pewnie zaraz bym przekręcił, chodziło o tą kobitkę, co tam występowała. Gdzieś to jest, dawać. Czy jest tutaj gdzieś może odnośnie do tego oryginalnego Uciekiniera? Nie ma. No ale to możemy kliknąć na Arnolda, zaraz zobaczę, a sekundkę. 2 kiwnięcia ogonem i będziemy wiedzieli dokładnie, co jest, bo to były lata 80., a wtedy aż tak bardzo Arnold filmów dużo nie robił, takich, którymi byśmy chcieli pomówić. Proszę bardzo, już tutaj mam komendę, która się robi Uciekinier, The Running Man. Maria chyba Conchita, ona występowała oczywiście w drugim Predatorze również. Maria Conchita Alonso, tak, zgadza się, ona, o widzicie, Arnold, Maria Conchita Alonso, ojojoj, tutaj zmykaj, bo będą ten, Jafet Koto, Jesse Ventura również wcielił się w jednego właśnie z Kapitana Freedoma i kilku jeszcze profesor Toru Tanaka, możecie go kojarzyć oczywiście z filmów o Jamesie Bondzie, tak, tych z Rogerem Moorem między innymi. Tam się jak najbardziej pojawił. A teraz coś dla fanów kaiju. Są tu tacy? Domyślam się, że tak. Więcej kaiju. Apple TV Plus zapowiada 2. sezon serialu Monarch, Dziedzictwo Potworów oraz serię spin-offów, podaje nam Deadline. Więc rzeczywiście całe mnóstwo tych wszystkich rzeczy. Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu Monarch, Dziedzictwo Potworów, a być może nawet wiele dobrych wiadomości. Platforma Apple TV Plus, dla której powstała produkcja, zapowiedziała nie tylko 2. sezon, ale też serię spin-offów. Projekty zostaną zrealizowane wspólnie ze studią Legendary. Szczegóły dotyczące nowych projektów osadzonych w Monsterverse nie są na razie znane. Informacja o planach wypuszczenia na Apple TV Plus kolejnego kaiju wyszła od samego streamera. Serial Monarch, Dziedzictwo Potworów pozostawił niezatarty ślad w sercach, umysłach i wyobraźni widzów na całym świecie, powiedział Apple TV. Nie, Morgan Mendel, dyrektor do spraw rozwoju Apple TV. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani faktem, że widzowie nie tylko dostaną szansę na jeszcze więcej emocji w 2. sezonie, ale także wyruszą w nową, poruszającą podróż w ramach rozwijanej przez nas Legendary franczyzy Monsterverse. Pięknie. A o czym powiedział Monarch Dziedzictwo? 1. sezon zebrał na Apple TV Plus w listopadzie w rolach głównych i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jak to wygląda. No to jest dobra wiadomość. To nie jest, wbrew pozorom, to nie jest żaden dinozaur, to jest Godzilla, tak, nasz ulubiony potworas, on, Godzillowy. I słuchajcie, teraz cały czas pozostajemy w kręgu, że tak powiem, straszaków, w kręgu horrorów, bo będzie o strasznym filmie. I to jest straszna wiadomość, bo będzie 6. część, kiedy premiera. I jak pamiętacie dobrze, a jeżeli nie, to przypominam, a czemu by nie, nie tak dawno recenzowałem wszystkie filmy w cyklu Kursowe Horrory, oczywiście z serii Straszny Film. No i 5. była już koszmarna, nomen omen.
I tylko jestem ciekaw, czy będzie, jeszcze tego artykułu nie czytałem, czy będzie to rzeczywiście film produkcji Wyansów, czy jednak ZAS, czyli Zuckerman, Abrams i Zucker. No zobaczymy. To jest akurat artykuł Deadline. Jesienią tego roku mają rozpocząć się zdjęcia do tak zwanego rebootu klasycznej serii parodii filmowych Straszny Film. Premierę nowego odcinka zaplanowano na 25 rok. Pieczę nad przedsięwzięciem sprawuje producent Neil H. Mortis, odpowiedzialny za filmy Szybcy i Wściekli, a także Sonic. No zobaczymy. Pierwszy straszny film trafił na ekran w 2000 roku. Dzieło braci Wayans było rubaszną zgrywą z królujących wówczas na ekranie horrorów Krzyku, Koszmarnego minionego lata oraz Blair Witch Project. Kosztujący zaledwie 19 milionów, film zarobił na całym świecie 280 milionów dolarów. Po wstanie kontynuacji było formalnością. Kolejne części debiutowały w kinach w 2001, 2003, 2006 i 2013. W sumie wszystkie filmy przyniosły producentom blisko 900 milionów dolarów wpływów. Kino grozy nadal ma się świetnie, to też twórcom szóstej części z pewnością nie zabraknie inspiracji do żartów. Straszny film 6 sfinansuje studio Miramax, związane z cyklem od samego początku. Dystrybucją zajmie się z kolei wytwórnia Paramount. Neil H. Mortis pracuje aktualnie nad trzecią częścią adaptacji gry wideo Sonic, która zadebiutuje w kinach 20 grudnia. Producent rozwija również projekt rebootu bez twarzy. Domyślam się, że chodzi o ten film z Nicolasem Cage'em, a także Johnem Travoltą w rolach głównych. Jacie. No nie jestem mega zadowolony z tej wiadomości, bo no dobra, może się udać, może rzeczywiście z tego coś wyjść takiego na kształt Krzyku, że rzeczywiście okaże się, możemy zrobić coś fajnego, ciekawego, może będzie stąd rzeczywiście fajne, ale ostatnimi czasy parodie pokazały nam, że nie są to dobre przedsięwzięcia, nie są to dobre filmy i no nie oglądać tego dosyć zawodowo, ciekawie, fajnie. No co tu dużo mówić. Zobaczymy. A skoro już mówiłem oczywiście o tym, że straszny film parodiował m.in. Blair Witch Project, to teraz zatrzymamy się dłużej właśnie przy tej produkcji, ponieważ nadchodzi nowy film Blair Witch Project, jak podaje Deadline. Gotowi do kolejnego polowania na wiedźmę? Nie chcemy. Nowe Blair Witch Project powstanie i będzie owocem współpracy studia Blumhouse z Lionsgate. Nowych wersji klasyków z portfolio Lionsgate będzie więcej, więc słuchajcie. Film będzie pierwszą z produkcji, która powstanie na mocy nowej umowy między Blumhouse i Lionsgate. To efekt wspólnej dystrybucji i produkcji filmu Urojenie, który zarobił niemal 40 milionów dolarów od czasu swojej premiery w ubiegłym miesiącu. Urojenie, panie i panowie, to jest film po tym Imaginary, który robiłem. Rzeczywiście wydawało mi się, że chyba jest ciekawy. Już nie pamiętam. Tak to rzeczywiście dawno było filmowo. Jason Blum, który zawdzięcza filmowi swój spektakularny sukces, mówił: nie sądzę, by Paranormal Activity powstało bez Blair Witch Project, więc dla mnie to wyjątkowa okazja, by podarować tę wspaniałą opowieść kolejnemu pokoleniu widzów. Jestem podekscytowany tą perspektywą, a wy jesteście podekscytowani? No bo nie może być tak na przykład, że widzowie sobie kupią Blair Witch Project na DVD, tak? Albo obejrzą na Netflixie, że tak powiem, przysłowiowym. Nie, musimy dostać nowy film, bo rzeczywiście stary był tak... No nieważne. Za produkcję odpowiada Roy Lee, który pracował również przy remake'u Adama Wingarda z 2016 roku. Ja akurat pierwszą część Blair Witch Project widziałem w kinie i nie jestem fanem tego filmu. Nie jestem w ogóle zwolennikiem filmów kręconych w technice found footage, bo to rzeczywiście tego było mnóstwo. Film miał budżet 35 tysięcy dolarów wraz z kosztami postprodukcji i marketingu około 250 tysięcy, a zarobił 249 milionów dolarów. I stał się filmem kultowym. No, jak najbardziej. Owocem tego sukcesu był nieudany sequel z 2001 roku, a także pełnoprawny reboot Adama Wingarda z 2016 roku oraz seria książek, komiksów i gier wideo. Jedną z nich, Blair Witch, stworzyło polskie studio Blobber Team. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o Blair Witch Project. To jest akurat jedna z produkcji, którą czekać nie będę. Może okazać się, że rzeczywiście stwierdzą, no dobra, nie robimy tego znowu w technice found footage, tylko jakoś tak sensownie, może wtedy obejrzę, ale jeżeli znowu ktoś stwierdzi, nie, no zrobimy to dobrze, bo jedynka wyszła fajnie,
a to potem była kontynuacja, która nie wyszła dobrze i tak dalej, i tak dalej. No jestem ciekaw, jak to będzie. Już patrzę, co tutaj piszecie. Wiktor Z. Ja mam Blair Witch na Blu-rayu, ale żeby coś tam wybitnego było, o ile lubię formę znalezionych taśm, tak to się nazywa, found footage, dobrze, to o wiele lepsze uważam Paranormal Activity. Ja mam wszystkie 4 części, bodajże tam 5 Paranormal Activity na moich półce z pułkownikami. Nocturno. Blair Witch to przede wszystkim genialny marketing. To jest nie do podrobienia w dzisiejszych czasach. Ja pamiętam Nocturno, że nawet kiedy mówisz marketing genialny, zgadza się, kiedy oni ten film zrobili, mieli umowę, wtedy jeszcze IMDb nie było tak popularne, nie było tak znane, no ale w tym momencie się tak dogadali się właśnie z IMDb, że nawet na profilach tych filmowców, właśnie tych 3 głównych filmowców z Blair Witch Project było napisane, że nazywa się tak i tak, w nawiasie zaginiona, że w tym momencie by ktoś chciał sprawdzić, szukać, no wiadomo, że internet był w powijaka, no ale tak to jakoś wyglądało. Marketing rzeczywiście czasami potrafi zrobić dużo większą robotę niż sam film. Ja też fanem nie jestem, ale jak na swoje lata uważam, że wtedy swoją robotę zrobił. Wtedy tak, no słuchaj, dość powiedzieć, że film, który kosztował, no już z tym marketingiem 250 000 zarobił niespełna 250 milionów. To wszystko mówi. Też to uznanie zasługuje Kaiju Found Footage w postaci Cloverfield, a.k.a. Project Monster. Jak Cloverfield pamiętam, aczkolwiek dużo bardziej mi się podobał, chyba tytuł był z Johnem Goodmanem, Ten Cloverfield Lane. Akurat mi się bardzo podobała ta produkcja i wydawało mi się że rzeczywiście, że była lepsza, była dużo bardziej zawodowa niż to. Ale teraz pomówimy dalej o straszakach. Reżyserka Marvels zastąpi Boyla w kontynuacji 28 lat później, podaje Deadline. Czemu kontynuacja? Zaraz tutaj Wam opowiem, o co chodzi. Danny Boyle przygotuje się do nakręcenia filmu 28 Years Later, czyli kontynuacji filmu 28 dni później, 28 tygodni później, 28 lat później, po prostu taki tytuł, a tymczasem trwają już przymiarki do kontynuacji. Druga część planowanej trylogii nakręci ktoś inny i wiemy kto, panie i panowie. O fabule 28 lat później nic nie wiemy, przygotowują Danny Boyle i Alex Garland. Ten pierwszy będzie także reżyserem. Alex Garland to ten gentleman, który wyreżyserował film Civil War. Od piątku recenzja jest na kanale. Film zapowiadany jest jako początek trylogii i najwyraźniej producenci nie zamierzają czekać na wyniki box office'owej jedynki z kolejnymi częściami. Pierwsze przymiarki do kontynuacji już trwają. Portal Deadline ujawnił, że kto zastąpi Boyla na stanowisku reżysera. Wyboru z całą pewnością podzieli fanów. Otóż kandydatką jest Nia Da Costa. Wszyscy kojarzą ją oczywiście z wielkiej finansowej klapy, jaką okazało się komiksowe wydawnictwo Marvels. Reżyserka ma jednak na swoim koncie dużo lepiej przyjęty horror Candyman, który odświeżył jedną z bardziej znanych serii gatunku, a której Marcin Skruch z Marcinowej recenzji jest wielkim przeciwnikiem. Boyle ruszy ze zdjęciami 28 lat później jeszcze w tym roku. Zdjęcia do kontynuacji mają rozpocząć się natychmiast po zakończeniu przez niego prac. To dlatego Sony już potrzebuje wiedzieć, kto będzie reżyserem. Nad scenariuszami wszystkich 3 filmów będzie pracować Alex Garland. Wśród producentów jest gwiazda 28 dni później Cillian Murphy. Mówi się również, że wystąpi w 28 Years Later, ale oficjalnie nie zostało to potwierdzone. No, według mnie Nia Da Costa nie jest dobrym wyborem. I to nie mówię tego na temat o Marvels, no bo akurat rzeczywiście może się zdarzyć, ale ja również nie jestem fanem Candymana. Według mnie po prostu był średni. Był rzeczywiście taki sobie. No ale cóż, zobaczymy. Tutaj właśnie Wiktor pisze, że Garland. Tak, no on robi scenariusz. Zresztą sam powiedział, że Civil War to jego ostatni film, już się będzie brał tylko i wyłącznie teraz za pisanie. No ale jeżeli dostajemy coś takiego, no ja nie jestem nikiem, jak już mówiłem wcześniej, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało i tym razem. Czy będzie super fajnie? Czas pokaże. No producenci wiadomo, że chcą, wiesz, no, co mówił Wąski o tym, że kura znosząca złote jajka i tak dalej, no ale zobaczymy, jak to będzie. Czyli Marcin, nie przewidujesz klapę finansową? Pierwsza część danego Boyla może zrobić rzeczywiście robotę, no bo jest ciekawie, a Nia Da Costa? Powiem tak, może być tak samo jak w przypadku Tima Millera, wiesz, tego między innymi od Deadpoola, że pierwszy Deadpool był świetny, potem Tim Miller dał nam Terminatora bodajże tam Dark Fate, prawda? I Dark Fate się nie udało.
I coś się niestety obawiam, że to właśnie Deadpool był wypadkiem przy pracy, a nie Terminator, wiesz? I tutaj może będzie podobnie, że o ile ten Candyman przez ludzi został przyjęty, powiedzmy, jakiś tam w porządku, na przykład Rafał z Galerii Horroru jest wielkim orędownikiem, wielkim zwolennikiem tegoż filmu, my mamy na temat polemikę, to ja się obawiam właśnie, że to nie tyle The Marvels, co Candyman to był wypadek przy pracy, że o wiesz, raz się udało, nie? Ślepej kurze ziarno i tak dalej, i tak dalej. Czy przewiduje klapę? No zobaczymy, pewnie będzie mnóstwo fajnych aktorów. Oryginal podoba mi się, najbardziej pamiętam 28 dni później, to wyglądało dosyć fajnie, dosyć ciekawie, a tutaj powiem tak, nie zdziwię się, jak to rzeczywiście nie wyjdzie, jak to się rzeczywiście nie uda, nie będzie to super świetnie ciekawie. Słuchajcie, mam teraz dla Was shorty, ale nie są to materiały wideo, tylko są to krótkie wiadomości, które pojawiły się w ciągu minionego tygodnia, a ja to oczywiście gdzieś tam publikowałem między innymi na moim tak zwanym fanpage'u, czyli na kanale Marcinowe Recenzje, możecie wbić, więc panie i panowie, shorty, lecimy. No cóż, teraz jest to informacja publiczna, więc z radością mogę powiedzieć, że ten szalony fan żółwi ninja, czyli ja, piszę pełnometrażową adaptację The Last Ronin. To naprawdę spełnione marzenie. To oczywiście Tyler Burton Smith, o którym dzisiaj już mówiłem, tutaj jest jego zdjęcie, on będzie odpowiedzialny za scenariusz filmu The Last Ronin, a to jest Walter Hamada, który produkuje właśnie tenże film na podstawie komiksu. Smile 2 w preprodukcji opowiada historię gwiazdy popu i tego, jak klątwa szerzy się wśród jej fanów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jedynka wyglądała dosyć mocarnie i była ciekawa. Popatrzymy, panie i panowie, dalej. To już straszny film był. Nowa wersja The Crow przesunięta na 23 sierpnia. Został film opóźniony o kilka dni. Czy to jest wyłącznie spowodowane dokrętkami, czy może jakieś inne zabiegi? Może okazać się, że wcześniejsza data już jest zajęta przez inną wielką produkcję, a nie chcieli mieszać? Zobaczymy. Trap M. Night Shyamalana z Joshem Hartnettem w roli głównej będzie miał premierę tydzień później, czyli 9 sierpnia. Film opowiada historię ojca i córki, którzy biorą udział w koncercie muzyki pop i zdają sobie sprawę, że znajdują się w centrum złowrogego wydarzenia. Brzmi ciekawie jak u Shyamalana, tylko czy wykonanie będzie jak u Shyamalana, czy będzie dobrze? Czas pokaże już niedługo, panie i panowie. Nowy dziennik Bridget Jones będzie miał premierę 14 lutego 2025 na platformie Peacock, jak to zasugerował bodajże Stanisław, skoro Peacock, to w takim razie w Polsce to powinno być dostępne na platformie Sky Showtime. W filmie pojawią się Renée Zellweger, Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor oraz Leo Woodall. Taka to rzeczywiście dosyć ciekawa, panie i panowie, jest obsada. Film Piła 11 został przesunięty na 26 września 2025, czyli kolejna obsuwa. Dlaczego? Nie wiadomo. Kit Harington twierdzi, że serial o przygodach Jona Snow ze świata Gry o Tron nie powstanie. Serial obecnie nie jest rozważany, ponieważ nie mogliśmy znaleźć odpowiedniej historii. Czyli krótko mówiąc, serial trafił do zamrażarki. Kiedy powstanie? Nie wiadomo. Jonathan Majors, znamy go oczywiście z roli m.in. Kanga, został skazany na rok w zawieszeniu i poradnictwo w zakresie przemocy domowej, po tym jak został skazany za napaść i nękanie swojej byłej dziewczyny, Grace Jabari w Nowym Jorku. Wiadomo, jak u Orwella, wszyscy jesteśmy równi, ale są też równiejsi, panie i panowie. O Megalopolis właśnie wam mówiłem, ale jeszcze Jeremy Allen White, znacie go oczywiście z pewnego bardzo dobrego, znanego serialu, oficjalnie zagra Bruce'a Springsteena w nadchodzącym filmie Droga donikąd, Road Nowhere. Kolejny biopic, zobaczymy, czy potrzebujemy. No, w Irlandii jest Bruce Springsteen bardzo popularny, teraz w tym momencie to wszystko trasy wyprzedał. Ja oczywiście przy okazji tego dziękuję bardzo wspierającym i osobom, które bardzo są aktywne na Facebooku, panie i panowie. Serial Quantum Leap został anulowany przez ABC, po NBC, tak? Po drugim sezonie, tak to się rzeczywiście zdarzyło, trudno co możemy powiedzieć. I The Mandalorian i Grogu będzie miał premierę 22 maja 2026, czyli czekamy na ten film 2 lata, więc dosyć konkretnie, dosyć panie i panowie zawodowo, tego będzie rzeczywiście całe mnóstwo czekania. Ja myślałem, że ty, Marcinie, będziesz pisać nowe żółwie ninja. Ja już napisałem nowe żółwie ninja, więc jak najbardziej nie potrzebuję pisać kolejnej wersji, bo wiadomo, że no, nie ma co mnożyć bytów niepotrzebnie. Słuchajcie, dzisiaj było już mówione troszeczkę o Uciekinierze, o filmie właśnie z Arnoldem i o nowej wersji, więc mam dla was
panie i panowie, w cyklu Złowione w sieci, musical właśnie, no tak, jak najbardziej, musical, czyli uciekinier The Musical, The Running Man Musical. Dajcie znać, wam się to podoba. Nie jest super długi, bodajże 3, może 4 minutki. W opisie będzie również dostępny link do kanału, gdzie możecie go sobie obejrzeć i więcej różnego rodzaju innych, więc nie przedłużam, panie i panowie, i zaczynamy The Running Man Musical. A reality show in the wake of a war. All these children are trying to kill her. Why do I feel like I've seen this before? This whole premise, it seems so familiar. A violent game from the future, what could it be? Oh, now I remember a movie featuring me. So, fuck you, the Hunger Games. I'm afraid I have a bubble to burst. Same film, they changed the name, but you know the Running Man was the first. They cook up a program to use as distraction, glitz and glamour in a stupid parade. The people are starving, so give them some action. Can't they see it's all a giant charade? It's a trick to keep the public in line, but the concept has always been mine. So, fuck you, the Hunger Games. All the evidence is there on the screen. Two films that seem the same, but one's a shitty version for tweens. In the Hunger Games, the camera makes you throw up, and you can't even tell who is dead. In the Running Man, all of the action is clear. Take a look at how we blow up the head. Does Katniss look great in a tight yellow suit, or tell jokes when she cuts you in two? Can she punch through your stomach and break your damn spine when the story you tell is untrue? Fuck you, the Hunger Games, and your carbon copy fascist regime. Your film is far too tame. We were first and we were far more extreme. It's important to remember our roots. I'm not doing this to bring down morale. I acknowledge the most dangerous game, and I'm tolerant of battle royale. But fuck you, the Hunger Games. Who wants to watch her sit in a tree? Mine's great, the remake's lame. How fucking boring can a blockbuster be? Why must you rip off everything that we do? First we killed Lachlan, and then you killed Rue. You showed great disrespect, not to give me a nod. So I hope that you win, like Whitman, Price, and Haddad. I spit on your movie, this despicable clone, with our sea catching fire, but Jenna Malone. Fuck you, the Hunger Games. Fuck you, the Hunger Games. Fuck you! Fuck you, the Hunger Games. Fuck you. Fuck you, the Hunger Games. Fuck you, the Hunger Games. Fuck you, the Hunger Games. And fuck you too. Mam nadzieję, że podoba wam się nowy cykl, czyli Złowione w sieci. To są takie krótkie filmiki, akurat śmieszne, które gdzieś tam wyłowiłem, wyciągnąłem i wrzuciłem wam. Jeżeli możliwe, że tak będzie oczywiście, jeżeli, drogi widzu, nie widziałeś w tym momencie tego filmiku, bo okazać się mogło, że prawa autorskie, mimo że ja mam pozwolenie z kanału, który to tworzył, nie ma go. No trudno, tak to jest rzeczywiście, ale akurat póki co jest nie najgorzej. Cudo, szczególnie refren, zgadzam się, refren jest git. No jak najbardziej, to jest akurat w tym momencie najłatwiej chyba robić Arnolda, bo on jest dosyć charakterystyczny, przynajmniej pod względem akcentu, no ale to już jest insza i dokładnie wiemy jak to jest, panie i panowie. Za tydzień widzimy się jak najbardziej na żywo. We środę druga część Gabinetów Igor Woskowych Antonego Hickoxa, bo to jest niesamowita sprawa. A co w piątek? Już wam tutaj mówię, co w piątek.
Ale to nie August, tylko da mi tutaj coś wcześniej, panie i panowie. Co tutaj ma się pojawić wcześniej? Aha, mam 3 recenzje do wyboru, zobaczymy, co mi się uda zobaczyć, panie i panowie. Back to Black, czyli biografia Amy Winehouse, Spadająca Gwiazda albo Abigail. Także któreś z tych 3 recenzji pojawią się w piątek, a także w poniedziałek. Zobaczymy. Jeżeli ten cykl będzie się wam podobał, złowione w sieci, to będziemy go kontynuować. No wiadomo, że w tym momencie będę sprawdzał za kilka dni tam retencję w statystykach. I jeżeli się okaże, że w tym momencie ktoś oglądał albo ktoś nie, no to wiadomo, normalna sprawa. Pewne rzeczy się pojawiają, a pewne znikają. Dokładnie wiemy, jak to jest. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Dla tych, którzy oglądają z odtworzenia, tutaj teraz się pojawią różnego rodzaju ekrany. Jeżeli tam jest coś, co ci YouTube zaproponował, kliknij w to, a my na żywo, panie i panowie, widzimy się jak zawsze w niedzielę o 20:00 czasu polskiego. Panie i panowie,